trzeba, nie? Okej, mikrofon też jest. Dobra, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj, miejmy nadzieję, pierwszy z serii odcinków instruktażowych do gier 18XX. No i na pierwszy ogień idzie jak u Hitchcocka, po prostu 18-17 cegła. A tak naprawdę dzisiaj omawiać, bo ja tylko będę tłem, omawiać będzie grę Krzysiek, tak? Tak, cześć. Mam na imię Krzysiek. Na Gamesach, jeśli ktoś ze mną próbuje grać, występuję pod ksywką Krzysztof. Na forum można mnie znaleźć pod hasłem Kozioło. No, chyba jako przedstawienie się wystarczy. No i możesz powiedzieć skromnie, masz za sobą ile? Z 50 partii? 18. W ten tytuł konkretnie? Jeśli liczyć łącznie 18-17 plus wariant 18-17 NA, takie zmniejszone 17, to myślę, że już 60 partii minęło, na pewno minęło. Natomiast nie umiem podzielić, czy to jest 50 na 50, czyli czy to jest po 30, czy to jest jakoś inaczej, to nie wiem. No dobrze, no to ruszajmy z tą cegłą. I co, na początku coś ogólnie o grze, tak? Z czym to się w ogóle je? No 18-17 to jest ciężka gra. To jest gra, której na pewno nie będziemy nikomu proponować na początek. To jest gra kierowana do osób, które już troszeczkę w tą grę pograły. W ten gatunek. Tak, pograły w 18 ogólnie, w 18XX. Czy to jest gra operacyjna, czy giełdowa? Zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że ta gra skupia się Niektórzy nawet twierdzą, że to nie jest gra ani operacyjna, ani giełdowa, tylko gra ekonomiczna. Gdzieś spotkałem się z takim stwierdzeniem, ale faktycznie tutaj bardzo dużo się dzieje, chyba więcej się dzieje na giełdzie, ale bardziej pod kątem ekonomii niż takiego bezczelnego, chamskiego zrzucania graczy do brązowej czy szarej strefy, ale rzeczywiście przepływy pieniądza w tej grze są bardzo ważne. Co więcej można powiedzieć o grze? Gra papierkowo jest chyba od 3 do 6 graczy, ale najlepiej w nią grać w 4 lub 5 osób. I na 4 i na 5 sprawdza się bardzo dobrze. Na początku to będzie na pewno 8 godzin. Jeśli trafimy na wolno myślicieli, będzie dłużej. Na pewno nie jest to gra na popołudnie, jest to raczej gra, żeby usiąść i zagrać cały dzień. Ewentualnie rozgrywka przez internet na Gamesach, którą bardzo polecam, ale wtedy najlepszym rozwiązaniem jest usiąść i zagrać live 2-3 godziny początek, a potem już można kontynuować turowo. Jest to, jeśli ludzie szybko grają, to jest to całkiem niezwykłe. Szybko na zasadzie często wykonują swoje gry. To jest ok. Co ogólnie można powiedzieć o grze? Bardzo fajnym tematem, bardzo fajną rzeczą, którą ja lubię osobiście, jest nielimitowany bank, czyli nie przygotowujemy na początku 12 czy 10 tysięcy dolarów. Bank jest nieskończony i to jest rzecz dobra. Jest nieco inny warunek końca gry. Nie gramy do zakończenia, do wyczerpania się banku, o czym za chwilę. Gra ma też od początku do końca stały układ rund. Nie ma tak jak w 18:30, że na początku jest 1, a potem 2, później 3. Tu od samego początku mamy rundę giełdową, po której następują 2 rundy operacyjne, a dokładniej 2 komplety rund operacyjna plus runda łączenia i akwizycji firm, o czym będzie też za chwilę, ale można ten OR, czyli rundę operacyjną i MA, czyli tam merge i akwizycja, potraktować jako jeden komplet i w tym momencie mamy zawsze runda giełdowa, 2 operacyjne, giełdowa, 2 operacyjne i tak aż do końca. To jest jakby taka charakterystyczna cecha tej gry. Co dalej jest dość charakterystyczne w tej grze? W grze mamy 3 rozmiary firm, przy czym to nie jest tak jak w innych grach, gdzie mamy powiedzmy minory i duże firmy państwowe, jak na przykład w 1822. Tu każda firma, którą otwieramy, sami decydujemy w pewnym zakresie, jakiego ona jest rozmiaru. 3 wielkości firm to znaczy firma dwuudziałowa,
gdzie udział jest tylko udział prezydencki. Są to 2 udziały i w tym momencie gracz ma 100% firmy, bo ma dwa udziały. Jako udział prezydencki jest zawsze 2 po 50% razem 100% i to jest jedyna sytuacja, w której gracz może mieć 100% swojej firmy. Są firmy 5-udziałowe. To w tym momencie każdy udział to jest 20%. Udział prezydencki jest 40% i mamy w sumie 5 udziałów. I są normalne, znane z innych 18 firmy 10-udziałowe, gdzie udział prezydencki to 20% i pozostałe po 10%. Rozmiar firmy określamy w momencie jej otwierania. I prezes określa w momencie otwierania, przy czym dopuszczalny rozmiar, który może prezes określić, jest zależny od fazy. W dużym uproszczeniu w żółtej fazie dopuszczalne są tylko 2-udziałowe, czyli te, gdzie mamy 100% własności. Później z kolejną zmianą fazy pojawiają się 5-udziałowe, jak najpierw dobrowolnie, potem obligatoryjnie i później pojawia się możliwość otwarcia 10-udziałowych, najpierw dobrowolnie, potem obligatoryjnie. Nie wiem, na ile to trzeba szczegółowo opowiadać, ale jakby ktoś sobie zerknął w zakładkę info w grze na Gamesach, ewentualnie na charter firmy, jeśli gramy na stole, to tutaj widzimy wyraźnie, że w momencie, kiedy są pociągi dwójki, mamy możliwość otwierania tylko 2-udziałowych firm. Przy pociągach trójkach pojawiają się 2- lub 5-udziałowe, potem tylko 5-udziałowe. Tak, później już znikają. Potem już tylko 10. Oczywiście, o czym będzie za chwilę, te firmy mogą rosnąć, czyli mogą jak gdyby rozrzedzać swoje udziały i z 2 przekształcać się w 5, z 5 w 10, ale o tym będzie za chwilę. Natomiast jest to bardzo charakterystyczna cecha tej gry, że firma może mieć różną wielkość, generalnie w pewnym sensie zależną od prezesa. Oczywiście I tu trzeba fajnie też... jest mieć tak? No można dodać, że nikt nas nie zmusza do przejścia na większą firmę. Już otworzyliśmy 2, to możemy przez całą grę tą 2 jeździć. Tak, i to jest o tyle fajne, że jeśli uda nam się do takiej firmy 2-udziałowej wrzucić pociąg permanentny w jakiś sposób, no to cały czas miejmy na uwadze, że dostajemy 100% tego, co ta firma wygeneruje. Więc do końca gry przejazd takiej firmy to jest 100% tego, co nam przejechała, trafia do naszej kieszeni. To wygląda lukratywnie. Natomiast z drugiej strony, jeśli patrzymy na naszą wartość, ta firma ma tylko 2 udziały, więc jeśli chodzi o to, co ta firma notuje na giełdzie, to tylko dostajemy za 2 udziały, a nie za 6 na przykład. Następną, czyli firmy mamy trzy wielkości firm. Kolejną ciekawą rzeczą, którą należałoby z góry omówić, to jest jak wygląda giełda. Niektórzy na to mówią market. Od razu widać, że jest to giełda taka bardzo jednowymiarowa, płaska, pozioma, która na ogół się kojarzy z grami typowo operacyjnymi, ale nic bardziej mylnego, to nie jest gra bardzo mocno operacyjna. Co jest ciekawego na tej giełdzie? Po pierwsze, ten taki ciemno-szary przedział od 50 do 200 to jest zakres, w którym można otwierać nowe firmy, czyli tak zwany par, czyli prezes w momencie, kiedy otwiera firmę, decyduje za ile i to musi być wartość od 50 do 200. Kolejną ciekawą pozycją na giełdzie, gdzie indziej raczej nie spotykaną, to są 3 żółte pola z opisem ACQ, czyli po naszemu to by była akwizycja. Firmy, które kiepsko się sprawiają i się cofają na giełdzie, w pewnym momencie trafiają do tego żółtego przedziału. I to znaczy, że to są firmy już takie w kondycji bardzo podejrzanej, które podlegają tak zwanej akwizycji w pewnym momencie. Cechą charakterystyczną firm w tym żółtym przedziale jest to, że one nie mają żadnej wartości giełdowej. A skoro nie mają żadnej wartości giełdowej, to nie można ich kupować, nie można ich sprzedawać, nie można nic z nimi robić. Jeśli one są w tej żółtej strefie, one są jak gdyby zamrożone i nie można wykonywać na nich jakichkolwiek operacji giełdowych poza ewentualnym przejęciem tej firmy, o czym za chwilę. I firma, która z jakiegoś powodu musi się cofnąć na markecie, musi się cofnąć na giełdzie, może wejść do tej żółtej strefy, ale uwaga, ona nie może przeskoczyć ze strefy żółtej do strefy czerwonej. To znaczy, gdyby musiała iść jeszcze bardziej w lewo, już jest w tym skrajnym żółtym polu, to ona już tutaj się zatrzymuje, ponieważ to czerwone pole, tutaj jak widać firma ma wartość. To trzeba się wykazać.
To trzeba się wykazać. Tu firma trafia za karę i jeśli firma trafi do tego czerwonego pola, pewnie w trakcie dzisiejszego spotkania będziemy mówić, w jakiej sytuacji to się może wydarzyć, ta firma jest bezwzględnie w pewnym momencie likwidowana. Ta firma nie ma prawa już robić nic, ona czeka tylko na swoją kolej i ona na pewno zostanie zlikwidowana, czyli na pewno przejęta przez jakąś inną firmę. I tu nie ma już żadnej możliwości ratunku. Jeśli firma tu trafi, dlatego zobaczcie, że tutaj na giełdzie jest nawet takie oddzielenie tego pola. Jak już firma jakimś cudem tutaj trafi, to ona nie ma szans, żeby stąd wyszła. Ona już po prostu nie żyje, ona tylko czeka na swoją kolej, na to jak ta z akwizycji, jeśli zacznie zarabiać, wypłacać dywidendy, to ma szansę odpokutować i wrócić na wartość liczbową na giełdzie. Nawet mamy tutaj nawet ładnie napisane, że jeśli firma, która jest w akwizycji, zapłaci co najmniej $40 dywidendy, ma prawo się przesunąć w prawo. Jeśli zapłaci minimum $80 dywidendy, to nawet o 2 pola ma prawo przejść w prawo. Czyli stąd jest szansa wyjść. Z likwidacji firma już nigdy nie wyjdzie. Ona jest do likwidacji na pewno. I te strefy giełdowe będą się dalej przewijać, ale dobrze je sobie zobaczyć chyba w tej chwili. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą w grze jest mechanizm pożyczek. Firma w dowolnym momencie ma prawo, w zupełnie dowolnym momencie, byle była jej kolej, ma prawo wziąć dowolną liczbę pożyczek do limitu, jaki jej przysługuje. Limit pożyczek dla firmy jest równy liczbie udziałów, które ta firma posiada. Czyli mała firma dwuudziałowa może wziąć 2 pożyczki, średnia 5-udziałowa 5 pożyczek, duża 10-udziałowa 10 pożyczek. Każda taka pożyczka... To na czarterach jest też zaznaczone. Masz możliwość pokazania czarteru tutaj? W jakimś innym przypadku tak, tu mamy jakiś przegląd. Złe miejsce. Jeszcze dalej. O, tu mamy jakieś firmy. To jest firma 10-udziałowa, która w tej chwili ma wzięte 4 pożyczki. To jest firma 2-udziałowa, która ma w tej chwili zapchana 2 pożyczki i jest zapchana pożyczkami. Tu mamy 7/10, a tu mamy na przykład 3/5. I szczerze mówiąc, jak ja gram na Gamesach, bo tu nie widać za bardzo rozmiaru firmy tak na pierwszy rzut oka, na drugi też nie, to ja obserwuję rozmiar firmy właśnie po pożyczkach. To znaczy nie ile ma wzięte, ale jaki ma limit pożyczek, to bardzo ładnie tu widać. Firma 2-udziałowa, firma 5-udziałowa, firma 10-udziałowa. Okay. Wracamy tutaj. Czyli firma może wziąć w dowolnym momencie, kiedy jest jej kolej, na samym początku rundy, w dowolnym momencie naprawdę, może wziąć dowolną liczbę pożyczek do limitu. Każda taka pożyczka to jest $100 do kasy firmy. Natomiast za każdą pożyczkę, którą firma weźmie, cofa się na rynku, na giełdzie o 1 w lewo. Czyli jeżeli firma byłaby na 40 i wzięłaby chociaż jedną pożyczkę, trafi do akwizycji. Natomiast jeżeli firma spłaci pożyczkę, to za każdą spłaconą pożyczkę, też $100, idzie jedno w prawo. Czyli jeśli firma byłaby nawet na ostatnim polu akwizycji i spłaciłaby w tym momencie 3 pożyczki, to idzie 3 w prawo i wychodzi z akwizycji. Tyle, że o ile pożyczki można brać w każdym momencie, o tyle spłacać można je w bardzo konkretnym momencie podczas rundy operacyjnej i do tego wrócimy w rundzie operacyjnej. Natomiast nie jest to też tak, że pożyczki są za darmo, bo pożyczki są za odsetki. Odsetki płacimy w każdej rundzie operacyjnej, począwszy od tej, w której wzięliśmy pożyczkę, czyli jak już wzięliśmy, to na pewno od niej zapłacimy odsetki, i skończywszy na tej, w której spłaciliśmy pożyczkę. Czyli jeżeli nawet, bo to jest dopuszczalne zasadami, w tej samej rundzie operacyjnej, na początku operowania firma weźmie pożyczkę i na końcu spłaci, w tym samym ruchu jak gdyby, to też zapłaci jedne odsetki. Jeżeli firma w jednej rundzie operacyjnej weźmie pożyczkę, a w następnej rundzie operacyjnej spłaci, to zapłaci dwa razy odsetki. Za tą, kiedy brała, za tą, kiedy spłacała. Wysokość odsetek jest zależna od tego, ile gracze w sumie wzięli pożyczek do wszystkich firm. Tutaj widać, gdzie oglądamy giełdę, że wszystkich pożyczek jest w tej chwili wziętych 0/70, czyli nikt nie wziął, to początek gry. Więc jeśli nikt nie wziął pożyczek albo zostało wzięte nie więcej niż 5 pożyczek w całej grze,
to odsetki są po $5. Tutaj jest taka tabela pożyczek. Jakby ją rozwinąć, to Aha, widzimy. $5 odsetek jest wtedy, kiedy jest wzięte maksymalnie 5 pożyczek. $10 Wystarczy, że ktoś obowiązuje jedną pożyczkę weźmie i od razu jest już szóstą, wchodzimy. tak. Tak, a od 6 jest 10. Mhm. Od 6 jest $10, bo to jest kolejne 5 do 10 włącznie. Mhm. Kolejne 5 do 15 włącznie. To 15, czyli powiedzmy, jeśli gracze wezmą w sumie 60 pożyczek na wszystkie firmy łącznie, będą odsetki po 60. Także, natomiast prawda jest też taka, że nie da się w tą grę grać bez pożyczek i te pożyczki brać trzeba. Bo po prostu inaczej się nie da. To jest taka fajna dźwignia finansowa, inaczej firmy nie będzie nawet na pociąg stać. Najczęściej. Mhm. I to jest taka kolejna cecha charakterystyczna gry. I jeszcze takie 3 rzeczy ogólne. Pierwsza to kafelki, jakie w grze występują. Kafelki to są tak zwane Lawsony, czyli o ile żółte kafelki są zupełnie normalne, o tyle zielone tory są takie, nie takie jak w Skrzyżowania. 18:30, gdzie są takie ładne, łagodne rozjazdy i tak dalej, tylko tu są takie czyste, żywe skrzyżowania. I w momencie, kiedy na przykład mamy takie skrzyżowanie jak tutaj, możemy jechać pociągiem na nim dowolnie. Możemy jechać stąd w dół, możemy jechać stąd w górę, po prostej wszystko jedno. Ale to, co się osobom przyzwyczajonym do 18:30 może wydawać dziwne, że taki ostry zakręt w dół jest dopuszczalny. Ale owszem jest. Mało tego, jak popatrzymy na brązowe zwykłe tory, na przykład takiego X-a, to ten punkt, gdzie te linie się przecinają, on jakby nie jest traktowany bardzo dokładnie jako tor. Do czego zmierzam? Da się przez ten kafelek przejechać pociągiem 2 razy. Najpierw prawo-lewo, potem powiedzmy góra-dół. I mimo iż jest ten jeden punkt wspólny, to jest dopuszczalne na tych torach. Ewentualnie możemy pociągiem pojechać, żeby było inaczej. Najpierw tutaj z lewa w prawo do góry, potem gdzieś tam po torach wrócić stąd. Czyli odcinka torów nie możemy oczywiście powtórzyć jak w każdej innej grze, ale ten punkt styku jak gdyby możemy. Podobnie jak tu jest na przykład takie K, no to możemy na przykład stąd wyjechać tu, a za chwilę tu od góry wrócić w lewo. Mam nadzieję, że to widać. Okej. To jest nietypowe. Co jest jeszcze nietypowe jak na 18? Liczba kafelków jest zawsze nielimitowana. Każdych kafelków. Kafelków nie może braknąć. Mhm. Jak widzimy tutaj wszędzie jest nieskończoność każdego jednego kafelka. Więc tu nie ma czegoś takiego, podbiorę ci kafelek i nic sobie nie zbudujesz, bo tu się nie da nikomu poderwać. Pozdrawiamy miłośników 82 czekających na miasto. Na proste kafelek z miasto miastem. 57. Tak. Tu nie ma takiej możliwości. Co jest jeszcze dość istotne? Nie ma w tej grze wiosek, więc nie ma kafli z wioskami. Są tylko miasta. Są zwykłe miasta, które normalnie się ulepszają 20, potem 30 i później na brązowo 40. Te 40 różnią się liczbą nóg. Są 40 na 6, nóg na 5, na 4 i na 5, ale zasady mówią, że musimy kłaść zawsze tam, gdzie się da położyć jak najwięcej nóg. Po prostu te z uciętymi nogami są po to, że są takie miejsca na mapie, gdzie inaczej nie dałoby się zrobić brązowego miasta. Bo Założenie jest wszedł w takie. Tak, bo jest, no moment, na przykład tu na dole jest takie miasto Blacksburg. No ono może mieć tylko 4 nogi, nie? I gdyby nie było brązowego kafelka z 4 nogami, no to by się go nie dało ulepszyć do brązowego. A tutaj jest zagwarantowane, że każde jedno miasto się da, stąd są inne rozmiary, inne liczby jak gdyby torów wychodzących z miasta, ale mamy obowiązek kłaść taki kafelek, żeby jak najwięcej torów dało się położyć. Nie można, że ja ci zrobię na złość i ci jakiegoś tam tora nie położę. I to są zwykłe miasta. Tu sobie na złość robimy czym innym. Tak. W inny sposób. Dokładnie. Są takie lepsze miasta. To są miasta oznaczone literką B. Ich jest na mapie bodajże 4 i one na start są po 30 i mają, jak widać, zupełnie inny układ takiego Mercedesa. Takie BO z 1830. Na zielono ono jest już po 50, nie po 30. Na brązowo jest po 60 i ma 3 dziurki na stację, 3 sloty. I to miasto można ulepszyć na szaro do wartości 80. I proszę zobaczyć, że na żółto i zielono mamy 3 nogi, zawsze czystego Mercedesa. Na brązowo dochodzi 4. noga, taka ptasia nóżka nam się robi.
i na szaro mamy 5 nóg, ale 6 nigdy nie będzie. I ostatnim miastem, które zawsze jest najbogatsze, to jest Nowy Jork. Nie mamy tu żółtego kafelka, bo to miasto jest Na mapie żółte na mapie na start. Można pokazać, jest to typowy Nowy Jork jak w 1830, tylko ma już zbudowane 2 nogi do góry na dół. Natomiast dalej na zielono jest to taki bardzo typowy Nowy Jork. Na brązowo to też jest bardzo typowy Nowy Jork. No tylko od razu widzimy jaka kwota tam na żółto było 40, potem się robi 60, 80. I tu to jest drugie miasto, które się da ulepszyć na szaro, przy czym na szaro ten Nowy Jork się łączy i jest za 100. Innych szarych miast nie ma. Jeśli chodzi o kafelki, to chyba tyle. Póki pamiętam, to powiem, tu nie wolno jeździć z Nowego Jorku do Nowego Jorku jednym pociągiem. Pętelki nie można robić tak zwanej. Nie można robić pętelek, które z 18:30 czy 18:82 są znane. Jeśli chodzi o kafelki, chyba tyle. Jeśli chodzi o pociągi. Pociągi są bardzo standardowe. Tutaj jak popatrzymy na info, mamy wymienione kolejne pociągi. 2, 3, o 2 plus za moment. 2, 3, 4 aż do 8. Nie ma diesli, są 8. Pociągi są koszmarnie drogie. Co widać, że już 2 jest za 100, a 4 jest... No bo normalnie jesteśmy przyzwyczajeni 100, 180, 4 za 300, 5 za 450. Tutaj zobaczcie, że te ceny rosną bardzo wyraźnie. Rdzewienie pociągów jest standardowe, czyli 4 rdzewieje 2, 6 rdzewieje 3, a 8, czyli taki trochę odpowiednik diesla, rdzewieje 4. Jedynym wyjątkowym pociągiem jest pociąg 2+. Pociąg 2+ to jest 2 z gwarancją jednego przejazdu po zardzewieniu, czyli ona nie od razu idzie do śmieci, tylko ma prawo dojechać do składnicy złomu. Czyli w momencie, kiedy jest sygnał, że 2 rdzewieją, pozdrawiam kolegów, to ta 2 ma prawo jeszcze raz pojechać. Przy czym ta 2 jest już taka niepełnowartościowa, czy nie wolno jej na przykład sprzedać. Ona już zostaje w tej firmie, w której zardzewiała, ale ma prawo raz pojechać i spada. Czyli ten plus to nie znaczy, że on plus jakieś wioski ma, bo tutaj jak mówiłem nie ma wiosek. Natomiast jak ktoś grał w 1846, to jest znany mechanizm dokładnie ten sam 46, gdzie pociąg ma prawo jeszcze raz pojechać po tym jak zardzewieje. To tutaj tylko 2+ ma takie prawo. I ostatnia rzecz, jak już oglądamy pociągi, to jest warunek końca gry. Otóż sygnałem końca gry to jest w momencie, kiedy z gry zniknie, zejdzie, czyli zostanie kupiony bądź wyeksportowany pierwszy pociąg z ostatniej grupy, czyli pociąg 8. To daje nam sygnał końca gry, co znaczy, że dogrywamy do końca tą rundę, w której ta 8 zniknęła, bo to mogło być albo w trakcie rundy operacyjnej ktoś kupił, albo na sam koniec rundy operacyjnej się wyeksportowała. Czyli dogrywamy tą rundę do końca, a potem gramy dokładnie 3 rundy operacyjne. Nie 3 zestawy, tylko 3 rundy. I tu są 2 możliwości, ponieważ ja mówiłem, że tu zawsze mamy układ giełda 2 operacyjne, giełdowa 2 operacyjne. Więc jeśli w pierwszej z tych 2 operacyjnych ta 8 wyjdzie, to dogrywamy jeszcze drugą operacyjną, mamy giełdową i jeszcze 2 operacyjne. Natomiast gdyby w drugiej z tych 2 operacyjnych ta 8 zeszła, no to potem jest giełdowa wiadomo, a potem już gramy 3 operacyjne pod rząd, nieprzecięte giełdowe. Okay. Czyli to jest jedyny wyjątek, kiedy zagramy 3 operacyjne pod rząd. A te merge, akwizycja też ucinamy? Tak, nie, to jest zawsze. Merge i akwizycja są po każdej operacyjnej zawsze. Nawet śmiesznie jest tak, i to nawet jak ktoś będzie grał na Gamesach zobaczy, że bardzo teoretycznie, mimo iż pociągi 8 są nielimitowane, powinien następować eksport takiego pociągu za każdym razem. To nic się nie zmienia, merge, akwizycja, wszystko jest. No i jeśli chodzi o takie warunki ogólne, to chyba tyle o takie ogólne informacje o grze, takie, że można przejść do omawiania bardziej szczegółowego. Bo o eksporcie powiedziałeś, tak? Czy będziesz mówił? Znaczy o eksporcie będę mówił, jak już będę mówił, jak przebiega. Znaczy zasygnalizowałem, że takie hasło, że takie coś istnieje, jak eksport pociągów, a kiedy i jak się dzieje, to będziemy sobie mówili za chwilę, bo wymyśliłem sobie, że opowiemy sobie zasady tej gry dokładnie tak jak się gra. Czyli skoro najpierw mamy
no tak naprawdę mamy najpierw licytacje prywatnych, o czym będzie za chwilę, potem mamy rundę giełdową, rundę operacyjną i tą rundę merge i akwizycji, to mniej więcej w tej samej kolejności chciałbym o tym opowiedzieć. Tak będzie chyba najlepiej. Dobra. Czyli trzeba zacząć od licytacji firm prywatnych. Bo jak w każdej grze, tak i w tej firmy, jak w prawie każdej dobrej 18 firmy prywatne są, tak i tutaj są. Tych firm jest 11, co nie znaczy, że wszystkie 11 musi zejść. Bo tu licytacja wygląda nieco inaczej niż powiedzmy w grach z rodziny 18-30. Tutaj mamy jakąś taką bardzo przykładową grę, którą przed chwilą na potrzeby naszego spotkania założyłem. Gdzie mamy 4 graczy, gracz 1, 2, 3, 4. Fajnie, że są ponumerowani, bo od razu widać mniej więcej kolejność, jak będzie priorytet i tak dalej. Powiedzmy, gracz pierwszy ma priorytet, rozpoczyna. Wybiera sobie dowolną z tych firm, która mu się najbardziej podoba, co która robi, za chwilę opowiemy. I proponuje za nią jakąś kwotę. Nie musi wybierać pierwszej, wybiera, która mu się żywnie podoba. Powiedzmy, że zaczniemy od tej. I on może za tą prywatną zaproponować dowolną kwotę od zera. Ta firma prywatna ma swoją wartość, ale za tyle się firm nie kupuje. Do czego służy ta wartość, dojdziemy za chwilę, kiedy będziemy w rundzie giełdowej. Ale ogólnie właśnie po co są firmy prywatne? Firm prywatnych nigdy nie sprzedajemy do swojej spółki. Te firmy i one praktycznie nigdy nie płacą przychodu. Zobaczcie, że wszystkie mają revenue równe 0. Wszystkie dokładnie. Te firmy są po to, żeby dać je swojej spółce za darmo. Co naszej spółce da pewną umiejkę, po pierwsze, oraz po drugie, wartość tej firmy, czyli w tym przypadku te $80, to może być część gotówki, za którą otwieramy firmę. Czyli jeśli otwieram firmę i powinienem zapłacić $200, to w posagu dajemy naszego prywaciarza. Tak, mogę dać w posagu $80 na papierku, takiemu Union Beach Company, i 120 w gotówce. Na upartego, gdybym bardzo chciał, to mógłbym dać taką prywatną za 80 i tu jest taka druga za 120 i mam otwartą firmę za $200, która nie ma ani grosza gotówki, bo dostała 2 prywatne i powinna się cieszyć. Więc logicznym jest, że nie ma sensu licytować firmy za 100%, za jej wartość podstawową, bo wolimy zawsze dać firmie gotówkę niż papierek. A dajemy jej papierek po to, że dzięki temu, mając mniej gotówki, możemy otworzyć firmę drożej. Bo, no powiedzmy, jeśli taką prywatną kupię za 50, a dam firmie 80, to jestem w ten sposób na tym 30 do przodu. Czyli na pewno prawie zawsze te firmy kupujemy poniżej ceny. Zresztą zobaczcie, że na 4 osoby mamy tutaj $315, a najprawdopodobniej chcielibyśmy otworzyć co najmniej 2, jeśli nie 3 firmy. Więc jak sobie nie wspomożemy się prywatnymi, to będzie mało wykonalne. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o kwestię propozycji, coś co praktycznie w grze na stole, przynajmniej chociaż lekko ogranych graczach nigdy nie ma miejsca, ale autor gry przewidział, że nie może być tak, że wszyscy sobie weźmiemy prywatne za darmo, to jest coś takiego jak partycypacja banku. To jest takie seed money i to jest $200 na początku. I te $200 teoretycznie drobnymi nominałami przed licytacją powinniśmy sobie odłożyć na bok. No oczywiście, jeśli będziemy grali na online, bo to skrypt za nas to wszystko policzy i przypilnuje, ale o co chodzi? Chodzi o to, że nie możemy, że $200 to jest limit, który jest na te wszystkie prywatne przeznaczony. Także tak jakby rząd jest w stanie nam pomóc o tyle pieniędzy. No. Tyle w stanie jest nam pomóc rząd i tyle jest nam w stanie dofinansować. Ja zasymuluję coś takiego. Pierwszy gracz kupi tą najdroższą za 120 za 0. Pozostali mu na to pozwolą, czyli spasują. Zobaczcie, co się stało. On kupił to za darmo. Rzeczywiście on ma tą prywatną, ale seed money wynosi w tym momencie 80. I już mamy tylko 80 dofinansowania. Drugi gracz już tego nie zrobi. Czyli nie. Drugi gracz, gdyby chciał kupić tą za 90, to musi dać przynajmniej dychę. Ale powiedzmy, że drugi gracz zrobi to inaczej, że tą za 40 kupi za dychę.
I pozostali też mu na to pozwolą. Seed money zostało 50. No to w tym momencie ten gracz stwierdzi, że tą za 60 kupi za dychę. Pozostali mu na to pozwolą. Już kupił? Jeszcze nie. Kupił. I zobaczymy, że seed money jest 0. I w tym momencie, jeśli ten gracz chciałby kupić jakąś prywatną, no to przykro nam, ale już płaci nominał. Bo pieniądze do finansowania od rządu się skończyły. Czyli możemy kupować te prywatne taniej, poniżej wartości nominalnej, ale łącznie możemy na nich zarobić $200. Tak jak To w praktyce powiedziałem, tak wygląda, że to są skrawki jakieś, które się tak naprawdę wykorzystuje z tych pieniędzy, prawda? tak. Rządowych. Natomiast prawda jest taka, że wśród ogranych graczy te $200 to jest górką. Nigdy nie grałem w grę, w której by brakło tych pieniędzy rządowych. Bo tu nie jest tak, że ktoś komuś pozwoli dostać prywatną o wartości ileś za darmo. Żadnej nikt nikomu nie pozwoli wziąć za darmo. Ja się tu grzecznie cofnę na sam początek. Czyli przy okazji widzieliśmy mniej więcej, jak to wygląda. Czyli pierwszy gracz wybiera sobie jakąś prywatną i proponuje ileś za nią da. No powiedzmy, żeby już nie być bezczelnym, to da za nią 40. Drugi gracz mówi, no chyba żartujesz, ja dam za nią 50. I trzeci gracz mówi, no ja dam 60. No to już dałeś na tyle dużo, że my jej nie chcemy, pozostali pasują. No i ten, kto dał najwięcej, kupuje. I mimo iż pierwszy gracz proponował, a kupił trzeci gracz, to skoro pierwszy gracz proponował, to teraz jest kolej drugiego gracza. I drugi gracz proponuje. No i powiedzmy, drugi gracz zaproponuje jakąś tam prywatną za 25, trzeci gracz przebije na 30, pozostali więcej nie chcą dać. I trzeci gracz kupił. Ale teraz jest jego kolej i mimo iż on przed chwilą kupił, to teraz trzeci gracz proponuje. Widać wyraźnie, że proponujemy po kolei. Nie ma znaczenia, kto kupił, kto nie kupił. I tak sobie licytujemy albo aż się skończą prywatne, albo aż już nikt nic nie będzie chciał kupić i wszyscy spasujemy. Wtedy pozostałe prywatne wylatują i nigdy ich nie ma. Ale no i tu jest od razu ciekawa decyzja na początek, którą wskazać. Czy tą, którą sami chcemy kupić, czy raczej wskazujemy tą, której nie chcemy kupić, nie? Ale to już pewnie jest kwestia właśnie różnych strategii. Tu już są bardzo różne strategie. No jest strategia, która na przykład mówi, że zaczynamy od tej najdroższej za 120 i próbujemy ją kupić bardzo tanio. Bo za bardzo ona jest dobra, bo bardzo nam podnosi wartość firmy, ale z kolei nie pozwala nam dać za dużo pieniędzy do firmy albo zmusza nas do otwarcia firmy wysoko. O strategiach to już chyba nie jest teraz moment, ale jest taką mniej lubianą prywatną i to jest jedna ze strategii. Inna ze strategii jest taka, że jak na czymś mi zależy, to od tego zaczynam, bo chcę to dzisiaj użyć, tylko proponuję na tyle godziwą wartość, żeby innym już się raczej nie opłacało mnie przebić. O godziwych wartościach za chwilę. No, czyli jak prywatne poschodzą, to przechodzimy dalej. Teraz właśnie o wartościach godziwych. To ogólnie, poza wyjątkami, wartością godziwą firmy prywatnej to jest 60 do 75% jej wartości. I to dobrze mieć na uwadze, że raczej taniej niż za 60% to nikt tego nie puści. Raczej drożej niż 75% poza pewnymi wyjątkami nie ma sensu płacić. To lepiej dać tą gotówkę swojej firmie w gotówce niż w papierku, nawet jeśli by ta firma była trochę gorzej otwarta i tak dalej. Ten przedział 60-75% jest rozsądny. Najczęściej tańsze prywatne dochodzą tej górnej granicy rzędu 75%. Te droższe, no 75% to już niekoniecznie, ale to, no powiedzmy najdroższą jest 120, no chociaż ona do 90 dochodzi, czyli też do 75%, do 90 dochodzi. Wszystko zależy, jaki gracz ma pomysł na rozgrywkę, co udało mu się do tej pory wylicytować, jak to chce połączyć. Tak, ponieważ te wszystkie firmy to poza tym, że nam dają dobrze o tyle, że nam podnoszą wartość firmy, to dają też firmom różne fajne umiejki i to też by wypadało o tym parę słów powiedzieć.
Te firmy, jakby zobaczyć, to one nie są nawet poukładane, tylko muszę chyba specyfikować, bo tu już ktoś coś pokupił i nie będzie wszystkich widać. O. One jakby popatrzeć, to one nie są poukładane po numerkach, bo zaczynamy P4, potem P3, P2, P8, no zupełnie nie po kolei, chociaż akurat ostatnia jest P11. Ale one są poukładane tematycznie i to nie jest takie głupie. I teraz, próbując je w skrócie omówić po kolei. Pierwsza, tak zwany Pittsburgh, to jest prywatna, która rzeczywiście potrafi schodzić za nominku, a nawet spotkałem się z grami, gdzie próbuje schodzić za 45-50. Gracze przepłacają, żeby ją mieć. Dlaczego? Jedyną umiejętną, którą ma firma, która ma tenże Pittsburgh, to ta prywatna przychodzi z takim kafelkiem. Z tym żółtym B. Bo jakby popatrzeć na mapę, no chyba przegapiłem punkt do mapie, bo sobie nie zapisałem. To za chwilę będzie. Jakby popatrzeć na mapę, to tu jest na środku takie miasto Pittsburgh. To jest zwykłe, smutne miasteczko. Ale firma, która ma tą prywatną, może tu położyć tenże piękny kafelek B, mercedesowy za 30, który będzie dalej się rozwijał jako B. Czyli ze zwykłego, smutnego miasteczka, zwykłego, smutnego dlatego, że ono, żeby gdzieś dojechać, musi położyć aż 3 kafelki, no bo domowy i jeszcze 2, żeby dojechać do Cleveland, domowy i jeszcze nawet 3, żeby dojechać do Charleston, domowy i jeszcze 3, żeby dojechać do Filadelfii. No, najbliżej ma do Cleveland, ale to też są 3 kafelki, domowy i jeszcze 2. Czyli jeśli to będzie zwykłe, smutne miasteczko, to taka sobie miejscówka jest. Natomiast jeśli tu postawimy kafelek B, to jest tak centralne miejsce na mapie, że to raczej inni gracze będą chcieli się do nas dobudować, a nie my do nich. Pod warunkiem, że w tymże Pittsburghu otworzymy sobie firmę i będziemy stamtąd jeździć, no bo wiadomo. I druga ważna rzecz, ten kafelek nie rezerwuje nam tego. A jeśli ktoś wcześniej tu zbuduje zwykłe, smutne miasteczko przed nami, to tu będzie zwykłe, smutne miasteczko, a kafelek możemy wyrzucić. Natomiast mamy też, mając tą prywatną, prawo położenia tego kafelka na zasadzie teleportacji. Ale jest to nasza akcja kładzenia kafelka. Czyli nawet jeśli ja mam firmę, która jest w Indianapolis i to jest jej pierwszy ruch i ona ma ten kafelek, to ona może teleportem ten kafelek jakiejś innej firmie ładnie położyć. I to jest cenna. To jest chyba na tej mapie najlepsza lokacja pod warunkiem, że jest tu kafelek B. I dlatego wielu graczy bardzo, bardzo ceni sobie tą prywatną. Nie widziałem jej nigdy, żeby zeszła taniej niż za 35. Najczęściej schodzi właśnie za 40. Co nie znaczy, że za tyle wszyscy mają ją kupować. Drugą taką ciekawą dość firmą są inżynierowie górniczy. Jeżeli firma ma tą prywatną, zawsze kiedy będzie budowała kafelki po górach za 15, to najpierw musi zapłacić koszt terenu 15, czyli musi mieć te 15, ale zaraz natychmiast z powrotem dostanie zwrotu 20. Czyli tak naprawdę na każdym kafelku za 15 ta firma piątaka zarabia, ale musi te 15 mieć, żeby kafelek położyć i dopiero wtedy dostanie zwrot. To jest ładnie też tu gdzieś. Ta firma, która to ma. Następnie są dwie firmy z mostami. Małe mosty i duże mosty. Znaczy tu jest, jedna się nazywa Ohio, a druga Union. Ohio to są małe, bo są za pół ceny, znaczy za 40. Union to są duże, za 80. Mają większość cech wspólnych. To znaczy, firma, która ma którąkolwiek z tych dwóch, może ignorować koszt wody, ale w wysokości 10. Tutaj płynie rzeka, ona płynie stąd, tędy, tutaj do góry. I firma, która ma mosty, to którąkolwiek z tych dwóch prywatnych, nie płaci nigdy tego kosztu terenu. Ale płaci te wody po 20. Powiedzmy, że to są bagna, a nie rzeka. I te 20 się płaci, czy tu, natomiast nie płaci 10. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Są 3 miasta nad tą rzeką. Jest to Louisville, Cincinnati i Charleston. I firma, która ma te mosty, może w
którymś z tych 3 miast położyć taki specjalny żetonik, że ona w tym miejscu zbudowała most i od tej pory dla wszystkich, podkreślam, dla wszystkich to miasto zawsze będzie o 10 droższe, czyli na żółto będzie nie za 20, a za 30 i tak dalej, no po prostu podnosi wartość tego miasta o 10. Ale podkreślam, nie dla siebie, tylko dla wszystkich. I może ten żetonik mostu teleportacyjnie położyć skądkolwiek i to nie jest żaden ruch. Po prostu używa umiejki prywatnej i tyle. I firmy różnią się tylko tym, że ta droższa ma 2 takie żetoniki, czyli może w ten sposób obdarować 2 takie miasta, a ta tańsza ma 1 taki żetonik, więc może obdarować tylko 1 miasto. Ale w sumie żetoników jest 3 i przez jakiś dziwny przypadek, zbieg okoliczności, tych miast też jest 3. Czyli tak naprawdę jakby obie firmy się spięły, to każde z tych 3 miast może być o 10 droższe. Następną bardzo fajną prywatną i ona często, gracze różnie tego podchodzą, ale ona raczej przekracza 75% wartości, no bo w jej przypadku 75% wartości to by było 60 i ona raczej chodzi drożej, to jest dodatkowa stacja dla firmy. Tutaj stacje stawia się za darmo, to nie znaczy, że się je ma za darmo, ale stawia się je za darmo, a to jest darmowa stacja, którą można sobie położyć za darmo i to taka ponad limit stacji. Czyli tak naprawdę jeśli kupimy tą prywatną i damy tą prywatną naszej firmie, to tak naprawdę nie dajemy jej żadnej prywatnej, tylko ta firma ma 1 stację więcej, którą może sobie gdzieś za darmo położyć. I to jest cenna rzecz, bo w tej grze stacje są cenne. Położyć gdzieś chce, taki zwykły teleport. Nie ma żadnych obostrzeń. Nie, to jest zwykła stacja. To nie jest teleport. Aha, okej. Tylko po prostu jest dodatkowa stacja, rozumiem. Bez To jest teleportu. dodatkowa stacja, a w tej grze stacje są cenne, bo jak gracze dobrze grają, to bez stacji daleko się nie zajedzie. Bo za chwilę się okaże, że wszystkie miejscówki już są zabite stacjami i mamy trasę na pociąg 3, bo w każdą stronę już jest zabite. I jeszcze tak a propos stacji, na początku zaczynamy z małą firmą, tą dwuudziałową mówiliśmy. Nie możemy otworzyć większej. Firma dwuudziałowa ma tylko 1 stację na start i żadnej innej. Więc danie jej drugiej stacji, którą gdzieś będzie mogła sobie wbić za darmo, to jest naprawdę dużo. To już jest szkielet całkiem fajnej trasy na początek. O ile będzie ją mogła gdzieś tam wbić, ale na zielono pewnie będzie mogła, bo się pojawią nowe sloty. Następnie mamy 3 firmy kopalniane. Mała, zwykła i duża. I one znowu różnią się, znaczy mają mnóstwo cech wspólnych. Mianowicie każda z nich dostaje tak zwany żeton kopalni. Przy czym mała dostaje 1, średnia dostaje 2, duża dostaje 3. Co to jest żeton kopalni? Otóż w momencie, kiedy będziemy budować znowu po górach za 15 i będziemy budować tor przez te góry, który celuje w miasto, on musi sąsiadować z miastem i celować w miasto. Próbuję przeskoczyć na jakąś grę, gdzie nie mam nigdzie operacyjnej rundy. To może później, jak będziemy coś operacyjnego pokazywać. Ale to myślę, że sobie można wyobrazić, że powiedzmy tak, jeśli bym chciał zbudować tutaj tą 15 z lewa na prawo, tak zupełnie poziomo, to wtedy nie mogę użyć żetonu kopalni. Muszę celować w miasto. To miasto nie musi być zbudowane, ale muszę, w tą granicę tutaj muszę wycelować. To czy pojadę po prostej, czy po łuku, to już nie ma znaczenia. Ale jeśli buduję żółty kafel, o tego jeszcze nie powiedziałem, żółty kafel celujący w miasto i leżący na górach, mogę powiedzieć, że w tym miejscu będzie kopalnia. Jeśli w tym miejscu będzie kopalnia, to dzieją się ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ten kafelek buduję za darmo. Co już samo jest fajne, bo zaoszczędzam 15. Po drugie, na tym kafelku kładę właśnie ten żeton kopalni, który mam. Jak mówiłem, mała ma 1, średnia 2, duża 3. Czyli tyle tych kopalni można zbudować. Kładę żeton kopalni i ten żeton powoduje, że każdy pociąg każdej firmy, który jedzie tym torem, dostaje dychę do swojego przejazdu. To się nie liczy do żadnego zasięgu pociągu, do niczego, po prostu podnosi nam wartość przejazdu o 10. Ale to jest mniej istotna cecha. Bardziej istotna cecha jest taka, że
tego kafelka już nikt nigdy nie ulepszy do żadnego innego koloru. On do końca gry będzie tak wyglądał. Teraz można sobie zobaczyć coś takiego, że jeśli na przykład mam 3 kopalnie i pierwszą zbuduję z offboardu do Charleston, tu będzie moje miasto, będę miał stację, drugą z Charleston wypuszczę do góry, tu też mogę kopalnię, bo celuję w Charleston, i trzecią prosto do Pittsburgha, to na 3 kopalniach mam niesamowicie dobrą trasę i to taką, której nikt mi nie zepsuje i nikt mi się w nią nie wepnie. Bo nikt tych tu w ogóle blokuje na dole przejazd wschód-zachód, bo te kafelki są już nie do zmiany, nie do ulepszenia i dlatego kopalnie są fajne. Podnoszą nam przychód, bo ekstra dostaje za każdy taki kafelek dychę i jednocześnie uniemożliwiają naprawienie, znaczy zmianę tego toru. Ale trzeba też mieć na uwadze, że kopalnie bardzo często służą do odcinania innych graczy, bo jak gracz nie zadba o to, żeby mieć trasę, to jak odpowiednio brzydko położymy kopalnię, to on już nigdy nie będzie miał trasy w tamtą stronę. No i jak ktoś gra bardzo nieostrożnie, to mogą posłużyć do odcięcia samego siebie też. Bo też już sobie tej trasy nie ulepszymy. I to są te 3 kopalnie. I ostatnia grupa to są tak zwane mail kontrakty. Mail kontrakty to są takie chyba najzwyklejsze prywatne z tych wszystkich. Mianowicie to są prywatne, które jeśli posiada je firma, podkreślam, muszą być w rękach firmy, nie w rękach gracza. I ta firma na początku rundy operacyjnej, ale nie swojej, tylko całej dużej rundy operacyjnej, ma pociąg, to ten mail kontrakt wypłaca ekstra do firmy pieniądze. I znowu są 3 wielkości, mały, średni, duży. Różnią się oczywiście wartością. Mały, zawsze jak firma ma pociąg na początku rundy operacyjnej, da dychę do kieszeni firmy, średni 15, duży 20. To mamy tu ładnie napisane. No i to jest taki całkiem fajny przychód, bo to jakieś jedne odsetki się spłaci, albo na jedne góry będzie. No, to jest dobry pieniądz. Zabezpieczona kasa, no. No, drobna kasa, ale jakby się przyjrzeć, to no to niby koszty terenu też nie są wielkie. Większego niż 20 nie ma. Są po 10 rzeki, po 15 góry i po 20 te takie newralgiczne tu gdzieś koło Bostonu, nie? Czyli te 2 dychy to jest jakiś tam jeden koszt terenu, który co rundę mamy. Podkreślam, warunek jest taki, że firma musi mieć pociąg. Czyli w najbardziej pierwszej rundzie operacyjnej, kiedy firma nie ma pociągu, no to tego pieniądza jeszcze nie dostanie, bo to już by było za fajnie. Przepraszam, podobnie jak nam ktoś zardzewieje pociąg przed rundą giełdową, tak jak wejdziemy w kolejną operacyjną, czy przed rundą operacyjną, jak wejdziemy w operacyjną bez pociągu, też nie dostaniemy pieniędzy z mail kontraktu. No i w sumie, jeśli chodzi o umiejki prywatne, ładnie żeśmy sobie opowiedzieli. I one, bo często jest tak, że te pocztowe kontrakty nie znikają do końca gry. Z nimi też tak jest, czy nie? Czy tutaj one wypadają? Nie, tu żadna prywatna nie znika do końca gry, aczkolwiek niektóre nie mają sensu, bo jeżeli mamy kopalnię, która po prostu jedyną jej umiejką jest to, że posiada jeden żeton kopalni, to zrobi jak to ja to zużyję, to już tej prywatnej mi do niczego nie potrzebna jest. Podobnie, jeśli mam prywatną, która mi daje ten kafelek Pittsburgha, no to jak ja już użyję ten kafelek Pittsburgha, ona mi nic więcej nie da. I sobie po prostu możemy, żeby one nie leżały na planszece, to możemy się ich odrzucić, nie? Te, które są istotne do końca gry, to są inżynierowie górniczy, którzy są istotni tak naprawdę do momentu, dopóki nie zabudujemy wszystkich gór. No bo jak już zabudujemy wszystkie góry, to też już nie mają sensu, bo oni tylko za to płacą. Do końca gry się przydają mosty, chyba że wcześniej zabudujemy całą rzekę, no bo jak zabudujemy całą rzekę, to też i położymy oba żetoniki, to też już nam ta prywatna nic nie daje. No wiadomo, stacja tylko na początku daje stację i też nic nam nie daje, natomiast jedyne, które tak naprawdę rzeczywiście do samego końca gry mają, są właśnie mail kontrakty, one płacą do najsamszego końca. Dobra. I w momencie... No, nie mówię, dobra. Myślałem, że chciałeś coś spytać. I w momencie, kiedy policytujemy sobie te prywatne, podzielimy się tymi prywatnymi, przechodzimy do pierwszej rundy giełdowej. Pierwszą rundę giełdową mamy tutaj. To jest już wycięte z jakiejś rzeczywistej gry, w której brałem udział. I tutaj mamy dokładnie, jak wygląda sytuacja graczy po licytacji. Może najpierw, jak właśnie wygląda sytuacja. Zobaczcie, że tymi prywatnymi jakoś tam się podzieliliśmy.
Przepraszam, ale każdemu jakieś pieniążki zostały. I to jest ważne, bo to jest taka dobra rada, jeśli chodzi o. Druga dobra rada, jeśli chodzi o kupowanie prywatnych firm. Po pierwsze, jeśli przepłacamy powyżej 75%, to musimy wiedzieć dlaczego. I tak jak mówiłem, są dwie prywatne, które są więcej warte, ale pozostałe niekoniecznie. I po drugie, to co jest ważne, należy sobie zostawić jednak jakąś gotówkę. Bo za chwilę może to pokażemy. Jeżeli chcemy, żeby nasza firma pojechała na początku na 2 pociągi, a na ogół chcemy, bo to nam da jakiś przychód. I chcemy, żeby ta firma była w stanie kupić te 2 pociągi. To ona na te 2 pociągi, załóżmy, że dopychamy ją prywatnymi, że dajemy jej mało gotówki. Ale to, co ona musi mieć minimum, to na te 2 pociągi, to ona sobie weźmie 2 pożyczki. Jedna pożyczka Bo tutaj, poczekaj, bo tak chyba właśnie w sumie można jeszcze dopowiedzieć, bo nie wiem, czy to jest dla wszystkich jasne, że te pieniądze, one się nie pojawiają. One tylko służą do tego, tak jak mówisz, że są na papierku, pomagają otworzyć firmę, ale gotówka w żaden sposób do skarbca nie trafia. Te firmy tylko na papierku mają te pieniądze. Tak, na to chcę zwrócić uwagę właśnie. Tak. I ja za chwilę spróbuję pokazać otwarcie takiej firmy na początku gry. Dobra. I pokażę, jak to wygląda, nie? Ale do czego zmierzam? Jeżeli firma chce mieć 2 pociągi, to musi je kupić. Przypadek taki, że pożyczka płaci 100, tak, a pociąg kosztuje 100. Czyli chcąc kupić 2 pociągi, musimy wziąć 2 pożyczki. Możemy, bo firma jest dwuudziałowa. Ale od tych 2 pożyczek musimy zapłacić odsetki. Odsetki od każdej pożyczki na początku to są zawsze $5, czyli już firma musi mieć $10 na te odsetki od 2 pożyczek. Po drugie, jak chcemy pojechać na 2 pociągi, to na ogół musimy zbudować trochę kafelków, a tu trochę uprzedzając fakty, drugi kafelek kosztuje, czyli musimy mieć też jakieś pieniążki na układanie kafelków. W efekcie takim minimum dla otwarcia firmy, takim naprawdę minimum, jeśli chcemy pojechać na 2 pociągi, to w firmie powinno być $30 do $40. Jeszcze zależy od tego, gdzie jest ta firma otwarta i czy ma koszty terenu. I ile kafelków musi zbudować, żeby pojechać na te 2 pociągi. Ale te $30 to jest takie minimalne minimum, więc nie możemy zejść zupełnie do zera. A chcemy, żeby ta firma miała jednak tych pieniędzy więcej. Więc prywatne są fajne, ale nie możemy zejść do zera z gotówką, bo to nas bardzo zaboli. Zobaczcie, że no tutaj jest jakaś tam rozgrywka. Startowo mieliśmy tam chyba po $375, jeśli dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, po 315. Kończone zostało 175, 110, 120. No tu ktoś nawet 245 sobie zostawił. Kupił tylko 2 niewielkie prywatne. Ale to czym to skutkuje? Jeszcze druga ciekawa informacja. Na początku zaczynaliśmy wszyscy 315. I jakbyśmy otwierali firmy, to moglibyśmy wszyscy otworzyć firmy za 315 łącznie, no bo tyle mamy gotówki. Po licytacji prywatnych ten gracz ma tak zwane bid power 345, więc może otworzyć firmy łącznie za 345, ten łącznie dalej za 315, ten może aż za 370, a ten aż za 350. Czyli pomnożyliśmy gotówkę, ale to jest taka gotówka papierowa, bo otworzymy firmy za 350, ale damy tym firmom w sumie 120 gotówki, a resztę to one dostaną w takich papierkach prywatnych, nie dostaną gotówki. To jest to, o czym właśnie, Jirku, przed chwilą mówiłeś, tak, że my fizycznie tych pieniędzy nie damy, na czarterze żetony się nie pojawią, bo o ile wartość naszych firm łącznie to będzie 350 w przypadku tego gracza, o tyle te firmy dostaną maksymalnie $120 w gotówce. Łącznie. No bo on tyle ma gotówki. No i teraz, skoro przechodzimy do rundy giełdowej, to jak wygląda runda giełdowa? Otóż w rundzie giełdowej gracz może, ja już mówię nie o pierwszej takiej zaraz po prywatnej, tylko o każdej jednej rundzie giełdowej. Gracz na początku swojego ruchu decyduje, czy w tym ruchu, w tej turze chce grać w swoim imieniu jako gracz, czyli kupować czy sprzedawać, ewentualnie może wystąpić w imieniu jednej ze swoich firm. Jeśli gracz ma więcej niż jedną z firm, to tylko w imieniu jednej może. I teraz zacznijmy od występowania w imieniu firmy, bo to jest prostsze.
Tu jest giełda? Moment. Co tu jest? Merge'owe, Nie, tak? tu są Merge konwersje. Tak, ale gdzieś miałem O, giełdę. tu jest Stokrand. Jest tu Stokrand. Tak, ale czekaj, tu jeszcze mam coś. Dobra, to ten 100 grand jest dobry. To jest początek jakiejś rundy giełdowej, trzeciej. Można zobaczyć, że gracze mają po średnio 2 firmy, tylko jeden ma jedną, nie? I teraz jest ruch tego pierwszego gracza. Nie wiem, jak się czyta, bo to, no powiedzmy, że gracza Nomos, powiedzmy, że będziemy czytać po polsku. I on, jakie on ma firmy, jeszcze sobie sprawdźmy. On ma firmę H i firmę PLE. Czyli on, chcąc wystąpić w imieniu firmy H, to gdzieś tu sobie klika na firmę H, tylko muszę znaleźć, o tu, i może wystąpić w jej imieniu. Występując w imieniu firmy, gracz może zrobić jedną z 2 rzeczy. Czy tu nie będzie ciekawszej firmy do zrobienia, ale nie ma takiej, która by mi się przydała, no ale trudno. W imieniu może zrobić jedną z 2 rzeczy. Po pierwsze, może wziąć w imieniu tej firmy dowolną liczbę pożyczek do limitu. Ta firma ma w tej chwili wzięte 2 pożyczki z 5, więc teoretycznie może wziąć 3 pożyczki. Tu nie widać giełdę. Przy czym, tak jak mówiłem, firma H jest za 90. Biorę pierwszą pożyczkę. Firma już jest za 80. Biorę drugą pożyczkę. No widać, że się cofa, już nie będę kombinował. Ale firma, ona spadła, no widać, że w kolejności spadła, ale już ma $238, a nie $38. Po prostu dostała po 100 i tyle. Za każdą pożyczkę. Drugą rzecz, którą można zrobić, można i to w dowolnej kolejności, ale najczęściej jeśli robimy obie rzeczy, to zaczynamy od pożyczek. Drugą rzeczą, którą można zrobić, to jest skupienie z rynku, podkreślam z rynku, dowolnej liczby udziałów. Czyli taki redeem tak zwany z angielskiego. Jeżeli są udziały na rynku do kupienia, no właśnie mówiłem, że nie mam takiej, żeby pokazać, bo tu wszystkie mają w firmie, bo treasury to Ale są oczywiście udziały mówimy o swoich udziałach. Możesz skupować tylko swoje udziały. Tak. Mówimy o swoich udziałach danej firmy. No tu akurat nie mam takiej, ale spróbujemy to na szybko zasymulować. Może zróbmy tak, że gracz Nomos jednak nie będzie brał pożyczek, bo uznał, że to mu się jednak nie opłaci. I on sprzeda taką firmę, która się nazywa AA. Nie ma AA. No to sprzeda firmę bez, bo ma. Nawet 2 udziały sprzeda. I na razie nic więcej nie zrobi, bo teraz spróbujemy dojść do właściciela firmy bez, czyli do pana Mr. B. On już na razie nic nie robi. I teraz pan Mr. B ma 2 udziały na rynku. 4 w firmie, 2 na rynku. To on teraz stwierdza, że on nie chce, żeby one były na rynku. Weźmie sobie pożyczkę. Chyba musi wziąć jeszcze jedną, bo mu braknie. I teraz jest w stanie skupić obydwa udziały. Prawda? No bo udziały są już po 120, bo firma potaniała, on ma 360. Kupuje 2. W tym momencie już oba udziały są w firmie. Firma ma 2 pożyczki więcej. I to jest całe działanie w imieniu firmy. Jednej firmy na jedną turę. Dowolna liczba pożyczek. Tak? Bo też nie pokazałeś, że przy sprzedaży firma nie obniżyła się na giełdzie. Tak, to prawda, bo chciałem o tym powiedzieć podczas sprzedawania, masz rację. Dobra, to jest taka dość charakterystyczna cecha, że w momencie, kiedy sprzedajemy udziały, to możemy za chwilę jeszcze raz pokazać, wartość firmy nie spada. O ile spada przy braniu pożyczek, wróćmy, zobaczmy, że firma była po 150, tu jeszcze nie widać. Firma była po 150, pan sprzedał 2 udziały, firma jest dalej po 150. Sprzedaż w momencie sprzedaży, bo to nie jest tak, że to nie ma wpływu na wartość giełdową, ale w samym momencie sprzedaży nie obniża. Nawet jeśli prezes sprzedaje, co pan Nomos? Hama. Nawet jeśli prezes sprzedaje, to jak była po 90, tak jest po 90. Nie spada. Ale jeśli chodzi o działanie w imieniu firmy, to jest wszystko. Dowolna liczba pożyczek,
kupienie dowolnej liczby udziałów z rynku, bez jakiegokolwiek limitu. Może mieć Firmie- 100% firma. No, za chwilę się dowiemy, że może mieć na upartego nawet 180% swoich udziałów. Okej. I to, no, tego nie widziałem, ale 140 widziałem, że 140% udziałów jest w firmie. Ale tak, nie ma limitu udziałów w firmie. Znaczy 100%. W takich normalnych warunkach to udziału prezydenckiego sprzedać się nie da, więc bez tak zwanej krótkiej sprzedaży, o której będzie za chwilę, no to może być tak, że prezes ma 20%, a firma ma 80% na przykład. Okej. Całkiem dobry układ. Można skupić ile się chce, nie ma problemu. I to jest całe działanie w imieniu firmy. Alternatywą do działania w imieniu firmy nie można jednego i drugiego łączyć, czyli jeśli działam w imieniu firmy, to czekam na swoją kolejkę całe kółeczko, jest działanie w imieniu gracza. Działanie w imieniu gracza jest w określonej kolejności. Najpierw możemy sprzedać co chcemy i ile chcemy. No, prezydentury nie można, ale możemy sprzedać dowolną liczbę udziałów graczy. Tak jak zauważyłeś, wartość tej firmy nie spada w momencie sprzedaży, a my sprzedajemy ile chcemy. Natomiast to, co ważne, nie wolno sprzedawać firm, które jeszcze nie operowały, czyli które były otwarte w bieżącej rundzie giełdowej. Bo tu otwarcie firmy powoduje, że ta firma natychmiast będzie operować. Nie ma, bo do wypłynięcia firmy potrzebny jest tylko udział prezydencki, więc kupno udziału prezydenckiego powoduje, że firma będzie operować i w następnej już rundzie giełdowej będzie ją można sprzedać. Tu jest Ale kapitalizacja nawet- przyrostowa. Tak, jest kapitalizacja przyrostowa, ale nawet gdybyśmy mieli jakieś tam awaryjne finansowanie firmy z własnej kieszeni i musieli dołożyć i byśmy nie mieli dołożyć i musielibyśmy sprzedać, to dalej nam nie wolno sprzedać udziałów tej firmy, która jeszcze ani razu nie pojechała. Okej. Musi raz operować, żeby mogła być sprzedawana. Ale to jest chyba jedyne ograniczenie, jeśli chodzi o sprzedaż. No, drugie ograniczenie jest takie, że no w pierwszej rundzie, jak zawsze, nigdy nie możemy, ale to dlatego, że to są nowo otwarte firmy, a nowo otwartych firm sprzedawać nie można. Natomiast można sprzedawać, tak jak mówiliśmy, dowolną liczbę, ile chcemy. Po sprzedaży, jak już sprzedamy, co chcemy, możemy dokonać jednej tak zwanej krótkiej sprzedaży. O tej krótkiej sprzedaży za chwilę trzeba będzie opowiedzieć trochę dokładniej, bo to jest chyba najtrudniejsza rzecz do zrozumienia dla graczy. W skrócie możemy w tej chwili powiedzieć, bo zaraz do tego wrócimy, możemy powiedzieć, że to jest sprzedaż udziału, którego nie mamy, ale obiecujemy, że my go odkupimy. To jest na tej zasadzie, że no, widzę w tej chwili, że firma Bez jest po 150, ma dobrą wartość giełdową. To ja mówię, to ja sprzedam, no, akurat ten gracz ma, ale powiedzmy sprzedał i już nie ma. On już nie ma, bo sprzedał te 2 udziały. I on mówi, to jest dalej dobra wartość, to ja sprzedam mimo iż nie mam, a kiedyś w przyszłości odkupię. I w tej Ja to mam, grze wiesz, można- bardzo często jak dzieci przychodzą, mówią, kup mi tą zabawkę, a jak z urodzin dostanę, to ci oddam. To dokładnie tak samo działa, tylko dzieci mówią, kup mi, No, a ty mówisz sprzedam, ale odkupię, nie? no to jest trochę bardziej to zakręcone. No, ale to tak mniej więcej działa. To jest taka pożyczka, czyli no i to się czasami opłaca, czasami nie, ale można dokonać jednej krótkiej sprzedaży. Bardziej technicznie to powiemy za chwilę, ale tutaj mamy takie coś właśnie. Sprzedaj na krótko. Zauważcie, że gracz nie ma w tej chwili żadnego udziału. Jakbyśmy popatrzyli na tegoż gracza tutaj, no nie ma takiej firmy, nie? Tu nie widać, tu nie widać. Jeśli dokonam krótkiej sprzedaży, co się dzieje? Gracz dostaje kolejne 150 do kieszeni. No, może tak. Gracz miał, tu będzie niżej widać, gracz miał się w tej chwili $747. Dokonał krótkiej sprzedaży. Ma dokładnie o 150 więcej, bo sprzedał udział. Ale zobaczmy, że pojawia się, że ma minus 10% w tej firmie. Czyli no, sprzedał coś, czego nie miał, czyli z zera się zrobiło -1. Normalne, nie? Bo się pozbył jednego, którego nie miał. Na czarterze firmy to wygląda tak, że on tu też występuje jako posiadacz -1 udziału. Takiego pożyczonego do sprzedania. Ale jakby też popatrzeć, równolegle do tego -1 pojawił się 1 udział więcej na rynku. Zobaczmy.
Przed krótką sprzedażą gracz miał 0, na rynku były 2 udziały, takie do kupienia przez innych graczy. No i suma udziałów wynosiła 10, jakby na to nie popatrzeć, nie? Widać. Po krótkiej sprzedaży gracz ma -1, pojawia się trzeci udział na rynku i dalej suma wszystkich udziałów wynosi 10. Bo w komplecie do tej -1 pojawia się dodatnia jedynka. Jakbyśmy grali na stole, to krótka sprzedaż wygląda w ten sposób, że mamy komplet 2 papierków, dwóch udziałów. Jeden różowy, który się nazywa, że to jest udział short, czyli ten taki ujemny, i jeden dodatni, taki normalny udział 10%. I to są poza tymi normalnymi udziałami firmy. I w momencie, kiedy dokonujemy krótkiej sprzedaży, bierzemy oba papierki, i ten różowy ujemny, i taki zwykły dodatni. Dodatni kładziemy na rynku, jako ten, Tak który jakbyśmy nam się normalnie pojawił, sprzedali. Tak, jakbyśmy normalnie sprzedali, a ten różowy ujemny bierzemy sobie do siebie. On się nie liczy do limitu certyfikatów, ale normalnie bierzemy go do siebie. I dalej, jak zsumować, dalej jest 10% udziałów w grze. Przepraszam, 10 udziałów w grze, bo jest 11 dodatnich i jeden ujemny, dalej jest 10. Oczywiście, przy czym takiej krótkiej sprzedaży można dokonać tylko jednej w swojej turze. Możemy oczywiście po kolejnym kółeczku dokonać drugiej, trzeciej i takich udziałów możemy łącznie na krótko sprzedać wszyscy gracze danej firmy tyle, ilu udziałowa jest firma. To jest jakby drugi komplet. Czyli w przypadku, kiedy dokonujemy krótkiej sprzedaży firmy małej, dwuudziałowej nie można shortować, nie można krótko sprzedawać. Firmę średnią, 5-udziałową możemy dokonać 5 krótkich sprzedaży, a dużej 10-udziałowej 10 krótkich sprzedaży możemy dokonać. I teraz już wiemy, że gdyby sobie wyobrazić, że tą firmę 10 osób sprzedało i pojawiło się na rynku tutaj 13 papierków, no nie, 12, bo jeden już jest z krótkiej, to ta firma może, jak ma na to pieniądze, te 12 papierków skupić do siebie do skarbca. I w tym momencie będzie miała w skarbcu jakieś tam 100 kilkadziesiąt procent swojej wartości, czyli jak będzie wypłacać, to będzie dostawać 100 kilkadziesiąt procent tego, co wypłaciła do siebie do skarbca, ale to przy rundzie operacyjnej może. Ale na razie generalnie, jeśli chodzi o krótką sprzedaż, bez przykładów trudno mi jest to pokazać bardziej dokładnie, czy bez próby zagrania, ale generalnie to jest jak gdyby sprzedaż udziału, którego się nie ma, dlatego ma się -1 udział. Czym skutkuje jeszcze taka krótka sprzedaż? Taka krótka sprzedaż skutkuje tym, że jeśli firma wypłaca dywidendę udziałowcom, czyli powiedzmy ta firma ostatnio pojechała za $360, umówmy się, że teraz też za tyle pojedzie, no to ta firma płaci $36 za udział. No bez 10%, no to 10-udziałowa wiadomo. No to taki gracz, który ma grzecznie -1, no to też musi zapłacić $36 dywidendy do banku. No bo jeśli on ma ujemny udział, no to jeśli mam jeden udział, to dostaję tyle, ile przypada na jeden udział, czyli ja dostaję 36. Jeżeli mam -1 udział, no to dostaję minus tyle, ile przypada na jeden udział, czyli dostaję -36, czyli muszę 36 zapłacić. No i w efekcie, jeśli dokonałem Ale płaci do banku pieniądze. Płaci do banku, tak, oczywiście do banku. No, jeśli chodzi o takie skrótowe, o krótkiej sprzedaży, to tyle. Może później na koniec sobie gdzieś pogadamy, kiedy to się opłaca, kiedy to się nie opłaca, jak to wygląda. Ale generalnie krótkiej sprzedaży dokonujemy najczęściej dlatego, że mamy mało gotówki, a chcielibyśmy więcej. Kiedy sprzedawać, to może na koniec. Po tym, jak już sprzedaliśmy, co chcieliśmy, akurat, oczywiście nie mogę dokonać krótkiej sprzedaży firmy, którą posiadam, a już tym bardziej swojej własnej. Zobaczmy, że jeśli gracz Nomos miał 2 udziały tej firmy czarnej, nie ma możliwości dokonania krótkiej sprzedaży, bo nie ma. Musi się najpierw ich pozbyć i dopiero jak ich nie ma, to może dokonać krótkiej sprzedaży. To jest tylko wtedy, kiedy danych udziałów nie ma. Krótka sprzedaż jest też traktowana w pewnym sensie jako sprzedaż, bo jak w każdej 18, jeśli coś sprzedałeś, to w tej rundzie nie możesz już tego kupić.
To samo dotyczy krótkiej sprzedaży. Jeśli sprzedałeś chociaż raz na krótko, to już nie możesz w tej rundzie kupić, nawet gdybyś nie sprzedawał inaczej. Po tym, jak już posprzedajemy co chcemy, możemy coś kupić. Czyli albo możemy kupić jeden udział, czego chcemy, albo możemy, jak w każdej 18, otworzyć firmę. A właściwie spróbować otworzyć firmę i do tego też zaraz przejdziemy. Na razie jeszcze, jeśli chodzi o kupowanie jednego udziału, to co jest istotne, mamy jak zawsze limit 60% udziałów w firmie na ręce. Nie dotyczy tych małych firm dwuudziałowych, no bo tam jest tylko udział prezydencki, 100% u prezesa i tak dalej. Ale jeśli chodzi o te większe firmy 5-10 udziałowe, obowiązuje limit 60%. Czyli w przypadku firm 5-udziałowych, tu gdzieś pewnie taka się znajdzie. O, tak jak tutaj. Gracz ma 3 udziały i to jest limit, no bo jeden udział to jest 20%, czyli to jest łącznie 60%. No w przypadku firm 10-udziałowych standardowo 6 udziałów można mieć, nie można kupić więcej. No i kupno jednego udziału jest oczywiste. Też kupujemy po wartości bieżącej, rynkowej, giełdowej, przy czym możemy kupować. Czyli powiedzmy tak, ten gracz już nic więcej nie robi, następny gracz ma jakieś pieniądze i on powiedzmy chce kupić tą firmę. I on może kupić albo ze skarbca firmy, to co leży w firmie i wtedy płaci pieniążki do firmy, bo kapitalizacja jest przyrostowa, albo może kupić z rynku, to co jest na rynku, no to wtedy płaci do banku, to też jest oczywiste. No, może też dokonać krótkiej sprzedaży, wtedy już nie będzie mógł. To jest jeśli chodzi o kupowanie. Natomiast dlaczego powiedziałem, że można spróbować otworzyć firmę? Bo teraz może parę słów o otwieraniu firmy. Po pierwsze, firm w tej grze jest 20 i one się różnią tylko kolorem i nazwą. Nie jest tak jak w innych 18, że firma ta startuje z Nowego Jorku, a ta startuje z Cleveland, a CPR to tam w ogóle na górze gdzieś. Tutaj firma chyba tylko w 1867 znalazłem taką mechanikę. Przypominam sobie taką mechanikę na szybko z tych bardziej popularnych gier. Tutaj firma nie ma przypisanego miejsca, skąd startuje, tylko gracz, prezes, który ją próbuje otworzyć, mówi, gdzie chciałby ją otworzyć. I za chwilę pokażemy taki przykład. Ale dlaczego mówię próbę? Bo to nie jest tak, że ja mówię, oto ja otwieram firmę w Pittsburghu za 140. Bo ja mówię, ja bym chciał otworzyć firmę w Pittsburghu za 140 i tu może przejdźmy na tą pierwszą zakładkę. Na tą drugą zakładkę. To jest gra tuż po licytacji prywatnych, tak jak mówiłem. Gracz ma priorytet i on chce coś otworzyć. No, sam początek gry nic innego nie może zrobić, tylko może coś otworzyć. Stwierdził, że ponieważ ma prywatną z Pittsburghem, będzie chciał otworzyć Pittsburgh. Powiedzmy, że ma możliwość łącznego otwarcia firmy za 315. Powiedzmy, że chce otworzyć dwie firmy, czyli tak na oko jedną za 150, a drugą za 165 wtedy. No to wybiera sobie kolorek, który mu się najbardziej podoba. Ja zawsze lubię na przykład taki, no ten mi się zawsze podoba na przykład. I mówię, że chcę dać 150, czyli to jest moja cena wywoławcza, ile ja jestem skłonny zapłacić za tą firmę. Przy czym uwaga, to jest cena za 2 udziały, za udział prezydencki. Czyli jeżeli ja tu zaproponuję, że zapłacę za firmę 150 i tyle wyjmę z kieszeni, to ta firma będzie miała na giełdzie wartość połowę tego, 75, bo to jest 150 za 2 udziały. Znaczy nie wiem, czy jest taka wartość 75? Nie ma, 80. To jeszcze gorzej. Albo na razie tak. To powiedzmy, że za 140 chcę ją otworzyć. Żeby miała wartość rynkową 70. Jak już mówię, jaką firmę i za ile, to mówię, gdzie ją chcę otworzyć. No to chcę ją otworzyć w Pittsburghu. Ale wszyscy kolejni gracze mają prawo się ze mną licytować. I powiedzmy taki pan Igor może powiedzieć, że nie, no ja dam za nią przynajmniej 150. I w tym momencie to on ma prawo otworzyć tą firmę w Pittsburghu za 150. No, powiedzmy pozostali gracze nie są zainteresowani w tym miejscu, no ale to ten gracz mówi, że no ja mam ten Pittsburgh, to ja ci tego nie odpuszczę, to ja dam jeszcze 155.
no to ten gracz mówi, no to już mi się nie opłaca dać więcej, to już pas. I w tym momencie gracz musi otworzyć tą firmę dokładnie za 155. Zobaczmy, że ta firma ma 155 w gotówce. W tej chwili, teoretycznie. Bo nie ma czegoś takiego, że ja firmie dołożę. Firma dostaje dokładnie tyle, za ile została wygrana licytacja. A jej wartość giełdowa to jest to, za ile została wygrana licytacja na pół, tak jak mówiliśmy, do najbliższej wartości giełdowej. 155 na pół to jest jakieś tam 77,5, jeśli dobrze liczę, ale nie ma wartości giełdowej 77,5. Pierwsza najbliższa jest 70. Gdyby gracz wpadł na pomysł, że da nie 155, tylko da to 60, tutaj też spasujemy, no to już wartość giełdowa firmy robi się 80, bo już taka wartość giełdowa jest. I teraz, jeśli gracz posiada jakieś prywatne, tak jak w tym przypadku ma nawet dwie, sam decyduje, czy miał gotówkę, to dał gotówkę, ale zamiast tej gotówki, którą dał, może wcisnąć tej firmy prywatne za tyle, jaka jest wartość. Czyli ta firma i to się otworzy w Pittsburghu, to damy jej ten fajny kafelek z Pittsburghem. Kliknąłem na nim. Zobaczmy, że firma ma kafelek z Pittsburghem. On był warty 40, ale gotówki wtedy ma już tylko 120. Jak jej dołożę małą kopalnię, ona ma wartość 30, przeskoczyło, bo już więcej prywatnych nie było, to firma ma obie prywatne, ale gotówki jej zostało tylko 90, bo resztę dostała w tych papierkach. W tym pierwszym dostała 40, w tym drugim dostała 30. Dalej dostała niby 160, ale 70 w takich, nie w gotówce, tylko podobno jak się otwiera firmy, tam spółki ZOO i tak dalej, to udziałowiec w ramach udziałów może albo wnieść gotówkę, albo aport inny, typu na przykład samochód, biuro i tak dalej. To tutaj też dajemy aport, ale nie finansowy. I to jest to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, że nie bardzo warto dać firmie za dużo pieniędzy, znaczy za mało pieniędzy, bo co z tego, że firma będzie miała fajną wartość giełdową, jak tutaj będzie w skarbcu pusto i będzie piszczało. Ale mniej więcej na tym polega otwarcie firmy. Czyli, i teraz może zróbmy jeszcze inny ciekawy przypadek. Powiedzmy, że to nie ten gracz jednego tworzył ten Pittsburgh, chociaż pewnie ten by otworzył. Ale ten gracz rzeczywiście dał 155, a ten się uparł, dał 160. No i temu już się więcej nie opłaca. Czyli przypominam, że pierwszy gracz, Galatolol, zaczynał licytację i on zaproponował. Ale ostatecznie gracz Mrozigor wygrał tą licytację, bo ten już spasował. Ten też jakieś prywatne tutaj zasili, powiedzmy dołoży kopalnię, resztę da w gotówce, to już może jednak nie. Może niech da... W tym momencie firma ma 40, ale do czego zmierzam? Ten gracz, Galatolol, proponował otworzyć firmę. I mimo iż to nie on otworzył, to ruch przechodzi do następnego gracza w kolejce. Nieważne, kto tą firmę kupił, jest kolej następnego gracza. Tak jak w przypadku prywaciarzy. Jak w przypadku prywaciarzy. Nie ma tak, że jeśli powiedzmy Mrozigor kupił, to teraz będzie kolej Mańka, tylko idzie po kolei. Teraz teoretycznie Mrozigor ma prawo zaproponować kolejną firmę za 100. A przepraszam, jedna rzecz mi się przypomniała, o której chyba nie wspomnieliśmy. Jak to jest z security dealem po prywaciarzach właśnie? Wędruje do następnej osoby po tej, która ostatnia prywaciarza kupiła, tak? Po tej, która ostatnia prywaciarza proponowała. Proponowała, okej, tak. Dobra. Bo ruch jest, runda czy tura jest tej osoby, która w danym momencie proponuje. Dobra. I nieważne kto kupił. I tak samo tu przy otwieraniu, czyli Tak. Ostatnio proponował gracz no to następny gracz ma priorytet podczas giełdy. Tylko zauważmy, że tutaj cały czas licytujemy się o te firmy. Teraz pewne rzeczy istotne podczas takiej licytacji. Mówiliśmy, że zakres par, zakres, za którym można otwierać firmę,
To jest minimum 50, maksimum 200. I tak też może wyglądać licytacja. Czyli firmę można otworzyć za co najmniej 100, no bo 2 razy 50 muszę zaproponować, ale nie wolno licytować więcej niż 400. Czyli nie mogę dać, jeśli powiem 400, czyli 2 razy 200, to nikt nie ma prawa mnie już przebić. To jest górna granica licytacji. Czyli jak mam dużo pieniędzy, no oczywiście nie w pierwszej rundzie, tylko później, i chcę mieć 100% pewność, że gdzieś otworzę firmę, to od razu otwieram ją za 400. Jestem nie do przebicia. To można pokazać na jakiejś takiej, tak jak było tutaj. Nie tutaj. Tutaj mieliśmy ten przykład, gdzie shortowaliśmy, sprzedawaliśmy. No to cofnijmy te wszystkie shorty. Bo tu chciałem mieć taką. Ten pan powiedzmy, że nic nie chce robić, tylko chce otworzyć firmę. On ma na tyle, bo ma 447. Wybiera sobie, że chce takie zielone coś. Jeśli da 400, to wybierze, gdzie chce otworzyć. Nie ma za wiele miejsc, no ale powiedzmy, że tu. To on już otworzył. To jest koniec. Tu tylko wybiera, czy chce 2 czy 5-udziałową, bo to jest akurat taki moment gry, że mamy decyzję. Bo to, co mówiłem, to, co może nie powiedziałem wprost, w momencie, kiedy tutaj się licytujemy o otwarcie firmy, to jeszcze wcale nie musimy decydować, jak dużą firmę chcemy otworzyć. Tu nawet było to dobrze widać, że gdybym ja nie dał od razu tutaj, gdybym ja nawet nie dał od razu 400, tylko byśmy się licytowali i tak dalej, jeśli jest możliwość w danej fazie wyboru rozmiaru firmy, to dopiero po wygranej licytacji określam, czy to będzie firma 2 czy 5-udziałowa. Czyli jeśli wybieram firmę do licytacji, tak jak tu było, to nie muszę powiedzieć, licytuję w Pittsburghu firmę 5-udziałową czy firmę 2-udziałową. Ten, kto wygra licytację, decyduje, jaki będzie rozmiar tej firmy. No i jedyną 100% pewność otwarcia firmy w danej miejscówce dają nam dwie rzeczy. Pierwsza, otwieramy za 400. Druga, otwieramy drożej niż następny gracz ma kasy. No bo jeśli w tym przypadku na przykład tu wszyscy mają pieniądze, ale nie wiem jak to będzie tu wyglądać. Nie, tutaj też wszyscy mają duży bid power. Chociaż... A czego mówisz, że następny tylko? Wszyscy po prostu, jeśli widzimy, że nikogo nie stać, to może inaczej. Gdyby w tej grze, która jest tutaj w tej chwili, ten pan stwierdził, że otwiera firmę za 350, bo na tyle go stać. Chce mieć jedną firmę, ale na bogato, to jego nikt nie przelicytuje, bo nikt nie ma tyle kasy. Ale jeśli wszyscy mają gotówki ponad 400, to jedyną możliwość to jest otwarcie firmy za 400 i tyle. Co 5, tak? Dajemy. To znaczy dajemy 400. Licytację. Znaczy chodzi mi licytujemy się co piątkami. Tak, tu się licytujemy co 5. Natomiast wartość giełdowa, mówię, będzie zawsze zaokrąglona w dół do najbliższej istniejącej. Jeśli chodzi o otwarcie firmy, to prawie tyle. Jeszcze dopowiedzmy tylko tyle, że firma, która wygrała licytację, osoba, która wygrała licytację, płaciła, co miała wpłacić i firma, która została otwarta, musi natychmiast, bo ta firma wypływa od razu. Wystarczy kupić udział prezydencki, ona już wypływa, tylko ma u siebie gotówki tylko za udział prezydencki. Ale ta firma musi natychmiast zapłacić za swoje stacje. Przy czym, jeśli to jest pierwsza stacja każdej firmy, jest za darmo. Jeżeli to jest firma 2-udziałowa, ta na początku otwierana, tak jak tutaj było, tu już coś otworzyliśmy? Tak. Ona ma tylko jedną stację, ta stacja jest darmowa, więc tego przypadku tu nie było. Ale jeśli przeskoczymy... Nie tutaj i otworzymy tą firmę jako 5-udziałową. Firma 5-udziałowa ma 2 stacje. Każda kolejna stacja poza pierwszą kosztuje 50. I zobaczmy, ta firma ona się jeszcze nie skończyła otwierać, bo nie wiadomo jaka duża będzie. Ma w tej chwili 400. Jeśli powiem, że ona ma być 5-udziałowa, firma ma 2 stacje już, ale 5 dych nam zabrało.
Nie mam tutaj, bo nie mogę tutaj otworzyć firmy 10-udziałowej. Firma 10-udziałowa w momencie otwarcia dostaje 4 stacje. Pierwsza darmowa, za 3 kolejne trzeba zapłacić po 50, czyli trzeba zapłacić 150. Przepraszam. Te stacje, tak jak mówiłem, później w trakcie gry stawiamy za darmo. Po prostu płacimy za nie z góry. Stacje z góry były na przykład w 1849, więc to też już gdzieś tam było. Tak, 62 też musimy od razu chyba z tego co pamiętam. Tak, 62 też są stacje z góry i też później stawiamy je za darmo. Taki zakup. I tu jeszcze można dodać tą informację właśnie, że należy uważać z otwieraniem firmy za 50. To są te białe pola właśnie, które nam wskazuje, że za 55. Bo tutaj tak wspominałeś właśnie o tych pożyczkach, które nas cofają właśnie, że można wdepnąć w akwizycję. Tak, ale jeszcze chciałem jedno słówko o stacjach. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że otwieram firmę 10-udziałową właśnie za 50. W teorii mogę. Wtedy udział prezydencki to jest 100 i firma ma 100, a za stację musi zapłacić 150. Więc tak naprawdę firma nie musi za tę stację zapłacić natychmiast, czy jak ma, to płaci natychmiast. Bo potem można dokupywać kolejne udziały od tej firmy. Ale firma ma obowiązek do końca rundy giełdowej za tę stację zapłacić. Czyli teoretycznie, jeśli kupiłem tylko prezydencki za 100 i firma nie ma na 3 stacje, bo to 150, to w następnym kółeczku dokupię trzeci udział. Firma będzie miała już 200 i na stację miała będzie. A jeżeli tego nie zrobię i nie dokupię tego, to firma ma prawo w następnym ruchu, ja jako prezes firmy mam prawo wziąć w imieniu firmy pożyczkę, firma będzie miała 100 więcej i za stację zapłaci. Ale to w następnym kółeczku, kiedy wystąpię w imieniu firmy i wezmę pożyczkę. Natomiast gdybym ja jako prezes się uparł, że ta firma nie zapłaci za stację, to po rundzie giełdowej, jeżeli ona nie kupi tych stacji, ona radośnie trafi do takiego ładnego czerwonego pola na giełdzie, nie żółtego, tylko likwidacja. Okay. Tak, jak firma nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, nie kupiła stacji, to jest natychmiast do likwidacji. To się wydaje dużo ciekawsze mechanicznie i tak bardziej sensowne niż te rozwiązanie w 62, gdzie się płaci jakieś tam olbrzymie kary i tak dalej, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, że no i tak firma nie ma szans już. Nie, tutaj jeśli firma się nie wywiązuje ze swoich zobowiązań, to należy ją zlikwidować i tyle. Ale trzeba pamiętać, że firma musi zapłacić za stację. Najczęściej się to robi w momencie, kiedy ją otwieramy, bo na ogół ona ma na tą stację już. I nie możemy jej dołożyć z własnych pieniędzy. To muszą być pieniądze firmy. Tak, to muszą być pieniądze z firmy. Może sobie wziąć, możemy dołożyć kupując kolejny udział, ale tylko tak. A jeśli nie, to firma musi wziąć pożyczki i za tę stację zapłacić. A jeśli nie, to się zlikwiduje. Natomiast to, co jeszcze mówiłeś właśnie bardzo istotnego, jeśli chodzi o otwieranie firmy, i tutaj też popatrzmy na giełdę, to są takie 3 ciekawe pola. 55, 70 i 120. One są na biało zaznaczone. Świecą się tak, jak latarnia. I to jest tylko informacyjnie dla graczy, że to jest minimalna wartość, za jaką należałoby otworzyć firmę, jeśli chcemy wziąć maksymalną dopuszczalną liczbę pożyczek na start i nie trafić do akwizycji. Bo jeśli byśmy otworzyli firmę za 50, taką małą, dwuudziałową, ona weźmie 2 pożyczki, to trafi na 40. Ale ona w pierwszym swoim ruchu nie pojedzie, bo nie będzie miała pociągu i wyląduje w akwizycji. Nie wypłaci dywidendy, tak, i się cofnie. Cofnie się, nie wypłaci dywidendy i trafi do akwizycji. Więc minimalną wartością dla firmy dwuudziałowej, żeby ona nie weszła do akwizycji przy pełnej liczbie pożyczek, podkreślam, to jest 55. Bo to jest jedno w lewo za to, że nie wypłaciła i 2 pożyczki i zostaje na 40. Analogicznie to 70. To jest ta sama sytuacja dla firmy 5-udziałowej. Raz się cofnie, bo nie ma pociągu i nie pojedzie. I 5 pożyczek to jest raz, 2, 3, 4, 5. Kończymy na 40 właśnie. Jeśli otworzymy niżej niż za 70, czyli zapłacimy mniej niż 140 za prezydencki, to trafimy do akwizycji przy pełnej liczbie pożyczek. A 120 to jest dokładnie to samo dla firmy 10-udziałowej. Że jeśli otworzymy niżej niż za 120, to znowu 10 pożyczek wpakuje nas do akwizycji, bo nie pojedziemy. To jest 11 w prawo od akwizycji.
Jeśli chodzi o otwieranie firmy, to... Aha, i od razu w momencie, kiedy firma zapłaci za stację, stawia swoją stację domową na mapie. Nie w trakcie rundy operacyjnej, tylko od razu po wypłynięciu. To jeszcze nic nie otworzyliśmy. A, tu to są prywatne, źle popatrzyłem. Tutaj to UR się otworzyło we F13, czyli pewnie Pittsburgh, i ono już tą stację w Pittsburghu ma, już tą miejscówkę blokuje. Czyli nie ma, że tam przez chwilę będzie przejeżdżać, znaczy coś takiego, od razu tą stację... Ona od razu wypływa i od razu już jest na mapie. No. I jeśli chodzi o rundę giełdową, to jest tak naprawdę tyle. Nie wiem, czy w tym momencie warto więcej mówić o krótkiej sprzedaży. To może na sam koniec, jak jeszcze starczy czasu, bo to się długie Na przykładach. robi, to pokażemy przykłady takie z gry. No bo taką przykładową krótką sprzedaż, co widzieliśmy tutaj przed chwilą. No, cofniemy. Tu widzieliśmy no taką, że najpierw muszę się pozbyć tego, co mam. Jeszcze raz. Gracz ma 747. Dokonuje krótkiej sprzedaży. Pojawia mu się minus 1 udział. Gracz ma 150 więcej i może to inwestować. Tutaj za chwilę mam taki przykład. Nie, to właściwie jeszcze może teraz. Kiedy warto dokonywać krótkiej sprzedaży, a kiedy raczej nie warto? Krótkiej sprzedaży warto dokonać zawsze, kiedy przewidujemy, że dana firma będzie miała za chwilkę kłopoty finansowe. Czyli, i też nie powiedziałem, nie można krótko sprzedawać małych firm, muszą być minimum 5. Nie, mówiłem. Mówiłeś, tak. 5 i 10 tylko. Czyli analizujemy firmy 5 i 10 udziałowe. Firmy, tu mamy taką ładną firmę. Jest 5-udziałowa, ma dokładnie jeden pociąg dwójkę i za bardzo nie ma pieniędzy. No, może wziąć pożyczki, ale za bardzo nie ma pieniędzy. Patrzymy, jak wygląda sytuacja z pociągami. No jest jeszcze 6 trójek, to jest sporo. Ale gdyby wymyślić, że otworzy się 7 nowych firm, droższych niż ta firma, czyli jadących przed nią, to można założyć, że te pociągi zejdą, ta dwójka zdąży zardzewieć i ta firma nie pojedzie. To samo można by powiedzieć o firmie AS. Ona ma 2 dwójki, ale też nie ma pieniędzy. Na pociąg będzie musiała się szarpać z pożyczek. Na pewno przynajmniej raz nie pojedzie. Spadnie na wartości. Przynajmniej raz nie pojedzie przy założeniu, że zdążymy kupić odpowiednią liczbę pociągów. No to jak nie pojedzie, to nie wypłaci dywidendy. Jak nie wypłaci dywidendy, to my nie zapłacimy tej naszej karnej dywidendy. To jest całkiem dobry. To jest zrozumienie, po co nam jest ta krótka sprzedaż. Po to właśnie, że jak będziemy musieli już oddać ten nasz shortowy udział, to chcemy zapłacić za niego mniej niż za niego zapłaciliśmy przy sprzedaży. Tak, bo podstawowa zasada jest taka. Chcemy jak najdrożej go sprzedać i jak najtaniej go za chwilę skupić i jednocześnie nie płacić przy tej okazji za dużo odsetek w ciągu tej karnej dywidendy. Czyli najlepiej by było, żeby to była droga firma, która przynajmniej raz nie pojedzie, w międzyczasie będzie się musiała wepchnąć w jakieś odsetki albo wstrzymać, albo cokolwiek, byle jak najmniej płaciła i jak najbardziej spadła na wartości, przez to, że nie pojedzie, przez to, że weźmie karne odsetki, przez to, że pożyczki i tak dalej, nie karne, ale potrzebne jej pożyczki, coś tam jeszcze, ale generalnie spadnie na wartości. I powiedzmy, myśmy ją sprzedali na krótko, nie wiem, za 150, ona tylko raz wypłaciła, no powiedzmy nawet niech 20 na udział, czyli zapłaciliśmy 2 dychy, ale spadła na wartości do wartości 70, czyli sprzedaliśmy za 150, skupiliśmy za 70 plus 20 dywidendy 90, jesteśmy 6 dych do przodu. I plus jeszcze nie braliśmy pożyczek, tylko wykorzystaliśmy te pieniądze do płynności naszej finansowej, nie? Więc to też jest dodatkowy plus. Nie zapchaliśmy się pożyczkami. My jako gracz nie możemy wziąć pożyczki, tylko nasze firmy. No tak, okej. Tak. Ale mieliśmy pieniądze, za te pieniądze otworzyliśmy żeby kupić udziały czy otworzyć.
No, albo kupiliśmy jakieś udziały, które nam ładnie zarobiły i wzrosły. No, generalnie mieliśmy gotówkę do obrotu Tak. i szukamy kandydatów takich, którzy są dobrze też, żeby ta firma była odpowiednio droga, bo szukamy, no, bo chcemy, no, jeśli taka firma będzie jeśli zshortujemy taką firmę za 50, to nawet jak straci To na mało wartości, zarobimy, no. mało zarobimy, a jest szansa, że ona za chwilę będzie nawet nie za 50, tylko za 60, a jeszcze coś tam zapłaci. Więc najlepiej, żeby była dużo warta, a miała kłopoty finansowe. Czyli podsumowując taki No właśnie, to powiedz. No idealnymi kandydatami. Idealnymi kandydatami to by... najbardziej idealnym kandydatem to byłaby ta czarna firma, która nie miałaby tej trójki. Mhm. A 3 dwójki... Jeszcze fajnie, jakby miała więcej pożyczek wziętych. No, Żeby nie móc się ale wyratować. Ale zauważ, że ona jest 10-udziałowa. Tak, załóżmy, że mi żaden gracz nie pomaga. To ja biorę 10 shortów, ja dostaję 1500 hajsu. Ja ten 1500 jestem w stanie otworzyć po 404 firmy, dokładając 100. Więc sam prawie jestem w stanie spowodować, że te pociągi spadną. A jeszcze, zobacz, jak trójka kosztuje 250, a ja otworzę firmę za 400, to jak wezmę 2 pożyczki, to kupię 2 trójki w tej firmie. To ja już tymi 4 firmami z tamtej uwalę jej te dwójki, nie? Sam. Nawet jak mi nikt nie będzie pomagał, przeszkadzał, nic takiego. Natomiast, no, błędem może być shortowanie firmy, która nie jest w złej kondycji finansowej. Czyli nie ma pożyczek, nie musi płacić odsetek, ma w miarę długoterminowy pociąg, taki, który tak szybko nie zdechnie, dobrze jeździ, rokuje, zarabia, no to w tym momencie wyjdzie na to, że dołożę dużo więcej niż sprzedam. Jak na koniec starczy czasu, to mam tutaj taki właśnie przykład, jak shorty wpłynęły na graczy, gdzie jeden powiedzmy na tym całkiem zarobił, a to może będzie mniej widać, ale będzie bardzo ładnie widać, jak ktoś zbankrutował z powodu shortów. Także, bo shortował niewłaściwą firmę. To znaczy taką firmę, która jak się okazuje... Udało jej się wywinąć i jeszcze odwinąć w twarz. Była w zbyt dobrej kondycji finansowej. Ale to może na tą chwilę o shortach tyle. Dobra. Że strasznie długo gadamy. Najwyżej jak się okaże... To i tak się podzieli. No, to może później. Dobra, to teraz... Skończyliśmy rundę giełdową. Znaczy właśnie jedna rzecz jeszcze o rundzie giełdowej, to jeszcze bym tylko wspomniał, że te radosne takie sprzedawanie bez konsekwencji udziałów ma konsekwencje właśnie w tym momencie. To znaczy, że jeśli jakieś udziały zostały na markecie, no to wtedy ponosimy konsekwencje sprzedanych tych udziałów. Tak, dla mnie to jest hasło, co się dzieje po rundzie giełdowej. Po rundzie giełdowej dzieją się 2 rzeczy. Aha, okej. Po pierwsze, przekazujemy... Nie, spokojnie. Przekazujemy priorytet graczowi pierwszemu po lewej, jak w standardowym 18:30, czyli pierwszemu po lewej od tego, kto wykonał ostatnią jakąkolwiek akcję. Nieważne, czy w swoim imieniu, czy w imieniu swojej firmy, który coś zrobił, to następny za nim będzie miał priorytet na następną giełdę. Oraz operujemy na giełdzie. Operujemy w ten sposób, że będzie więcej firm. Firmy, które zostały wyprzedane, idą o 1 oczko w prawo, czyli rośnie jej wartość, bo są wyprzedane do zera. Wyprzedane, to znaczy, że wszystkie są w rękach graczy. Nie mogą być ani w skarbcu firmy, ani na rynku. A druga konsekwencja. Za każdy udział, który jest na rynku, firma się cofa w lewo w tym momencie. I teraz zobaczcie. Jeżeli ja tego BES-a bym zshortował 10 razy, dokonał 10 razy krótkiej sprzedaży, na rynku pojawiłoby się 10 udziałów. Jeśli nikt by nie zainterweniował, na rynku pojawiłoby się 10 udziałów. Jeszcze przy okazji ktoś pewnie by ją sprzedał, to by się pojawiło więcej niż 10. Ona jest po 150. No to liczymy 10 do tyłu. No bo za każdy udział o 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Firma staje się wartości 55. Nawet jeżeli ona coś wypłaci i pójdzie, tu maksymalny skok w prawo to jest 2 na OR, 2 na rundę operacyjną, to ona może pójść 4 w prawo. Pomijam machinację z pożyczkami, to ona z 55 może się zrobić raz za 80. Przyjmijmy, że średnio na przejazd jeszcze zapłacę po 20 na każdą rundę operacyjną karnej dywidendy, no to będzie za 120.
No bo 80 wartość do skupienia, no i 2 razy po 20 zapłacę tej dywidendy. No to w sumie 80 i 40, 120, czyli na bank jestem 30 do przodu. No, jakby nie liczyć. Na każdym udziale. Na każdym udziale mam ich 10. No. To nie wiesz, że sobie pieniądze... otworzyłeś firmy za 1500 i jeszcze $300 na tym zarobiłeś. No, oczywiście jest to taka zabawkowo-książkowa historia, bo to nigdy aż tak idealnie nie wygląda, ale to, co jest ważne, za każdy udział, który jest na rynku, podkreślam, za każdy udział firma się cofa o 1 w lewo. Może w ten sposób wejść do akwizycji. Gdybyśmy odpowiednio mocno zshortowali, tu nie ma już 10-udziałowych, ale gdyby na przykład to AA było 10-udziałowe i miało iść do tyłu o 10 razy, no to byłoby raz, 2, 3, 4, 5. Ono idąc 5 do tyłu jest już na granicach akwizycji. Tak? Gdyby było jedno oczko. Tutaj... Gdyby było jedno oczko tańsze, już by za same te udziały na rynku do akwizycji można wskoczyć. Natomiast nie można wskoczyć do likwidacji. No tak, można się dobić tylko tutaj. I to jest taka trochę przestroga dla tych, którzy wyskakują z tego peletonu, że trzeba naprawdę być dobrą, mocną firmą, żeby wyskoczyć tak do przodu, że tutaj chcemy budować firmy, które mają mocne takie podwaliny. Oczywiście są pewnie różne pomysły i strategie na to, ale dla początkujących graczy, no to raczej nie chcemy za bardzo wysforować się do przodu, tak? Tak, normalnie chcemy, żeby nasza firma była na rynku jak najdroższa, no bo przecież to jest nasza wartość. Tutaj nie chcemy mieć za drogiej firmy, chyba że to jest bardzo wyraźnie uzasadnione jakością tej firmy. Firma nie ma żadnych pożyczek, ma dobre trasy, ma dobre pociągi, najlepiej permanentne, wtedy tak. Ale tak jak wschodzeniem do strefy euro na wdechu. No. Uda się, a później... Ja zdradzę tajemnicę, że ja zacząłem tą rundę, bo to jest gry, w którą grałem, od shortowania firmy BES. Nie do końca. Chociaż nie wiem, czy ona nie do końca była zshortowana. To jest jeśli dobrze pamiętam. BES jest na wysokości $65. Nie, tylko 4 shorty poszły, bo nikt nie chciał dołączyć i ja już w pewnym momencie odpuściłem. Bo zobaczcie, jaką firma ma wartość. Bo żebyśmy przestali shortować, bo ja bym jechał do tych 10. Jak widać, prezes tej firmy wziął na maksa pożyczek. Mówiliśmy, że każda pożyczka idzie jedno w lewo, więc jak on wziął sam 10 obniżył pożyczek, wartość sobie. Obniżył wartość swojej firmy, żebyśmy, no bo po 150 to ja ją brałem, ale po 65 to już nie byłem zainteresowany. Dokładnie. I to jest jeden ze sposobów radzenia sobie z shortami. Wziąć sporo pożyczek, obniżyć wartość firmy jak najszybciej. Tym bardziej, że za te pożyczki możemy te udziały z rynku skupić. I ten człowiek to zrobił, zobaczcie. On miał w firmie, miał w firmie 4 udziały, no tylko po 150. Tu po tym, jak pojechał z pożyczkami, już ma w firmie 6 udziałów, czyli 2 skupił. Dobra. Co się dzieje po rundzie giełdowej? Podzieliliśmy. Wyprzedane do przodu, a sprzedane, czyli za każdy udział na rynku 1 do tyłu. Przechodzimy do czegoś, co się nazywa runda operacyjna. Co się dzieje jeszcze przed każdą rundą operacyjną? Przed każdą rundą operacyjną dzieją się 2 rzeczy. Po pierwsze, wypłacają tak zwane prywatne mail kontrakty. Mówiłem, jeśli firma ma pociąg, tak? To było tu. Te 3 prywatne, jeśli te 3 prywatne są w rękach firmy i ta firma ma pociąg, to w tym momencie następuje wypłata. Tak jak zawsze płacą firmy prywatne. Oraz druga rzecz, która się dzieje, ustalamy wysokość odsetek od pożyczek na najbliższą rundę operacyjną. Ta wysokość w ciągu jednej rundy operacyjnej jest stała. Tak jak mówiliśmy, tutaj jest ta tabliczka z pożyczkami. Tu będzie widać. I w zależności od tego, ile gracze wszystkich pożyczek wzięli, no, do 5, do 10, do 15, do 20 mamy określoną liczbę odsetek. To dopiero w tym momencie zmienia się wartość odsetek. Tak, przed rundą operacyjną, bezpośrednio przed rundą operacyjną zliczamy, ile jest odsetek wzięty, ile jest pożyczek wziętych i określamy wysokość odsetek i wszyscy gracze przez całą rundę operacyjną będą płacić taką wysokość odsetek.
Po tym jak określimy wysokość odsetek, wypłacą mail kontrakty, przechodzimy do najnormalniejszej w świecie rundy operacyjnej. I runda operacyjna jest jedną z najzwyklejszych rzeczy, więc nawet nie bardzo jest sens pokazywać jakieś szczegółowe przykłady, bo po pierwsze, kładziemy kafelki, jak w każdej 18XX. Możemy położyć 2 kafelki naraz. Tu nie będę miał chyba żadnej operacyjnej, tego nie przygotowałem. Możemy położyć 2 kafelki naraz, przy czym pierwszy za darmo, drugi kafelek kosztuje $20 zawsze za położenie drugiego kafelka. No plus oczywiście koszty terenu, to są koszty terenu. To jest oczywiste, że to jest plus, ale drugi kafelek kosztuje 20. Jeden z tych 2 kafelków może być ulepszeniem, ale tu istotne jest stwierdzenie, że możemy położyć 2 różne kafelki. Nie możemy położyć kafelka i tego samego kafelka ulepszyć. No bo niby 2 ruchy. To muszą być 2 różne kafelki, przy czym jeden zawsze musi być, jak to się mówi, żółty, a jeden może być albo żółty, albo ulepszenie kafelka do pięterka wyżej. Po zbudowaniu kafelków, jeśli chcemy i mamy, możemy wstawić stację za darmo. O tym też już mówiliśmy, że za stację zapłaciliśmy z góry, możemy wstawić stację za darmo. Następnie jeździmy pociągami. Weźmy jakąś grę, gdzie coś tam się działo, żeby jakąś mapę rozbudowaną zobaczyć. No, tak mniej więcej wygląda w trakcie gry. Jeździmy pociągami i po tym jak pojedziemy pociągami, to możemy albo wstrzymać standardowo. Wtedy firma nam się cofnie do tyłu standardowo, czyli o jedno pole w lewo na giełdzie pieniądze trafią do firmy. Albo możemy wypłacić, przy czym wypłacić możemy w 2 wariantach. Albo całość dzielimy na udziałowców, albo płacimy tak zwane 50-50, pół na pół. To jest w niektórych grach znane, czyli połowę pieniędzy firma zatrzymuje w skarbcu, połowę dzieli między udziałowców. Jeśli chodzi o ruch na giełdzie, nie ma znaczenia, czy zapłacimy całość, czy połowę, ma znaczenie, ile wypłacimy. Oczywiście jak płacimy całość, to na ogół wypłacimy więcej. Bo jeżeli powiedzmy taka firma, która się nazywa, nie wiem, SR, jedzie za 170, to jeśli płaci całość, to płaci 170. A jeśli płaci połowę, to płaci 180 to byłoby, no płaci 85 powiedzmy w zaokrągleniu. Tak naprawdę nie może być piątki, czyli jeśli to jest 170, to jest 80 do kieszeni firmy, a 90 do podziału między udziałowców, prawda? I to ma znaczenie, co się dzieje na giełdzie. Żeby firma poszła w prawo na giełdzie, musi zapłacić przynajmniej swoją wartość giełdową. Czyli jeżeli ta firma zapłaci nawet pół na pół, mówiliśmy, że wtedy idzie 80 do kieszeni firmy, a 90 wypłaca, pójdzie jeden w prawo, bo zapłaci więcej niż wartość giełdowa, 80 jest, a musi zapłacić co najmniej tyle. Ale jeżeli firma wypłaci dwukrotność swojej wartości, to pójdzie 2 razy w prawo. Czyli jeśli by ta firma zapłaciła całość, czyli 170, zapłaci dwukrotność swojej wartości, to pójdzie z 80 na 100. Nie ma znaczenia, czy płacimy całość, czy połowę, ma znaczenie, ile płacimy. Jeśli płacimy co najmniej wartość giełdową 1 w prawo, co najmniej podwójną wartość giełdową 2 w prawo. Nie ma większych skoków niż o 2. Oczywiście jeśli zapłacimy mniej niż wartość giełdowa, to stoimy grzecznie w miejscu i się nie poruszamy. Po tym jak firma wypłaci pieniążki lub wstrzyma, przesunie się na giełdzie, przechodzimy do kupowania pociągu. Jeśli mamy pociągi, to nie musimy kupić, natomiast jeśli nie mamy, to firma musi mieć pociąg na koniec swojej rundy, w tym momencie. Nie ma znaczenia, czy firma ma trasę, czy nie ma trasy, firma ma mieć pociąg. Więc musi kupić, jak nie ma. Jeżeli chce, oczywiście może sobie pomóc pożyczkami i kupić za pożyczki. Jeżeli nie jest w stanie kupić za pożyczki, to ma problem i musi odkupić od kogoś innego pociąg, jak ktoś chce sprzedać. Najlepiej jakaś inna firma tego samego gracza, bo nikt inny nie będzie chciał. Ale prezes nigdy nie dokłada firmie do pociągu. I jeśli firma nie jest w stanie kupić
pociągu, nawet za maksymalną liczbę pożyczek, albo prezes nie chce, żeby ta firma kupowała pociąg, bo on nie chce, no to znaczy, że firma się nie wywiązuje ze swoich zobowiązań i trafia do tego czerwonego pola tu. Choćby nie wiem, jak fajna była firma. Jeśli nie kupi pociągu, nie ma pociągu, to prezes nic nie dokłada, tylko firma trafia do likwidacji i tej firmy już nie będzie za chwilę. Jak już firma kupi pociąg, bo ma, firma ma następnie obligatoryjnie spłacić odsetki. Od pożyczek. Mówiliśmy, że pożyczki są... O, tutaj nawet mamy napisane, że w sumie gracze wzięli 17 pożyczek, to może fajnie będzie widać. Czyli w tej chwili jeszcze zostały 3 pożyczki po 20, a jeśli gracze wezmą więcej niż 3 pożyczki, to już będą po 25. Żeby było jeszcze widać, to mamy taką krótką informację, że jeśli co najmniej 2 pożyczki spłacimy, to w przyszłości będą po 15. Jeśli przynajmniej 4 pożyczki weźmiemy, to będą już w przyszłości po 25, ale aktualne odsetki wynoszą 20. Czyli jeśli firma ma na przykład 3 odsetki, to już po swoim przejeździe i po kupnie pociągów obowiązek spłacić te $60 odsetek za 3 pożyczki. Jeśli firma nie ma na odsetki, a może wziąć kolejną pożyczkę, to musi to zrobić. Nie ma wyjścia. Nawet jeśli nie chce, bo przy pociągach prezes mógł powiedzieć, nie bierzemy żadnych pożyczek, uwalamy firmę do likwidacji, nie bierzemy żadnych pożyczek, nie chcemy. Przy odsetkach to już tak lekko nie ma. Jak firma nie ma na odsetki, musi wziąć te pożyczki, żeby spłacić. Jak jednej mało, to musi wziąć 2 czy 3. To jest takie trochę samo napędzające się, bo jeśli bierze kolejne pożyczki, to odsetki rosną oczywiście, bo od tych nowo wziętych też musi te odsetki zapłacić. Ale musi. Jeśli firma dojdzie do ściany, czyli weźmie już maksymalną liczbę pożyczek i dalej nie jest w stanie spłacić odsetek, bo odsetki są powiedzmy po 60, w tym momencie uruchamiamy prezesa i prezes ma dołożyć tej firmie do odsetek. Ale jeśli firma nie jest w stanie sama bez pomocy prezesa spłacić odsetek, no to się nie wywiązuje ze swoich zobowiązań. Jak się nie wywiązuje, to wiadomo, czerwone pole na giełdzie i ta firma już nie żyje. Bo nie była w stanie spłacić odsetek. Ale w tym Nawet jeśli wypadku... prezes spłacił? Nie no, prezes to musi jej pomóc spłacić zobowiązania, bo bank jest twardy i przyśle windykatorów z Białorusi, nie? No ale prezes ją wyratuje, tak? Czy nie? Czy trafi też? Nie. Prezes to tylko pokryje jej zobowiązania, ale ponieważ ona nie była w stanie sama tego zrobić, to idzie do likwidacji. Ile by prezes nie dołożył. Okej. Także nie ma lekko. Musi. Jeśli firma poradzi sobie z odsetkami i ma jeszcze wolne pieniądze, dobrowolnie, jeśli chce, to może spłacić pożyczki. I to jest jedyny moment, kiedy firma może spłacić pożyczki. Już po spłacie odsetek. Oczywiście spłaca po 100 za każdą i za każdą spłaconą idzie 1 w prawo na niebo. I w ten sposób kończy się runda operacyjna firmy. Czyli budujemy, jeździmy standardowo, kupujemy pociągi w miarę standardowo, tyle że prezes nie ma prawa dołożyć, jak firma nie jest w stanie, albo prezes powie, że firma nie chce kupić pociągu, bo może tak się zdarzyć, to firma się likwiduje. Natomiast potem firma musi spłacić odsetki. A, dla zabawy, nawet jak firma nie ma pociągu i trafi do likwidacji, to i to musi spłacić odsetki, jak ma pożyczki. Nawet jak jest w likwidacji, to musi je spłacić. Tak mi się wydaje, chociaż tu nie jestem pewny. I jeśli nie ma, to prezes dokłada, ale odsetki rzecz święta. No i potem możemy dobrowolnie spłacić pożyczki. I kolej następnej firmy, następna firma buduje kafelki, jeździ. Powiedz mi jeszcze, wymóg zakupu pociągu jest nawet jeśli nie masz trasy, prawda? Po prostu otworzyłeś firmę i ta firma ma mieć pociąg. Jeśli nie, no to idzie do likwidacji. Tak, firma w momencie, kiedy jest moment zakupu pociągu, czyli na koniec swojej rundy operacyjnej, musi mieć pociąg. I to jest obligatoryjne zawsze, nawet jeśli firma nie ma trasy. Jak kończy się runda operacyjna, czyli wszystkie firmy pojadą, dzieje się jedna rzecz, no bo mówiliśmy po giełdowej, przedoperacyjnej, po operacyjnej dzieje się jedna rzecz, mianowicie następuje eksport pociągów. Przy czym eksport pociągów jest prawie standardowy z drobnymi wyjątkami. Jak popatrzymy na rozkład pociągów w grze,
to najpierw, to może na tej nowej grze będzie lepiej widać, to na początku najpierw mamy pociągi klasy, zwykłe dwójki, takie najzwyklejsze, jeżdżące przez 2 miasta i tu jest napisane, że jest ich 40, ale tak naprawdę dwójki są nielimitowane. Podobnie jak 8. Tylko że dwójki można kupować tylko i wyłącznie w najbardziej pierwszej rundzie operacyjnej. Nie wiem, czy może być coś najbardziej pierwsze, ale chodzi mi o to, że ponieważ w każdym zestawie mamy 2 rundy operacyjne, to byłaby ta runda 1-1, ta pierwsza, jaka jest w całej grze. I one są nielimitowane, firmy kupią ich ile chcą. Na koniec rundy operacyjnej pierwszy eksport pociągu, to znaczy wywalamy wszystkie dwójki, które zostały. Od rundy operacyjnej 1-2, czyli pierwszy zestaw, druga runda operacyjna, możemy już kupować 2+. Okay. I od tego momentu eksport jest standardowy, czyli usuwamy pierwszy od góry jak gdyby pociąg. Taki, który jest w tej chwili dostępny. Tu, gdzie mieliśmy to takie... I to oczywiście może wywołać konsekwencje w postaci train, rasza i tak dalej, tego wszystkiego. Tak, to może wywołać konsekwencje pod hasłem coś tam zardzewieje i tak dalej. I dlatego mówiliśmy, że sygnał do końca gry to może być albo kupno tej 8, albo ona się może na koniec rundy operacyjnej wyeksportować, zardzewieć wszystkie 4, które jeszcze są. Mówiłeś, że tak jest najczęściej, nie? Tak jest najczęściej, bo rzadko kiedy firmę stać na $1100. To są koszmarne pieniądze. Są gry, gdzie te pociągi są kupowane, ale najczęściej one się eksportują właśnie. Czyli po pierwszej rundzie operacyjnej eksportują się wszystkie dwójki, jakie jeszcze zostały, bo one są nielimitowane, a potem normalnie eksportuje się po jednym pociągu. I na tym się kończy runda operacyjna. Natomiast mówiliśmy, że tutaj jak gdyby w komplecie do rundy operacyjnej jest runda, nie mam dobrego słowa na słowo merge, ale runda łączenia i akwizycji. No, tak będzie to w miarę po polsku. Jest to runda, w której firmy mogą się łączyć, konwertować, sprzedawać i tak dalej. I ja jestem zwolennikiem określenia runda MA, czyli runda merge i akwizycji, czy tam łączenia i akwizycji, ale często niektórzy dzielą tą rundę na 2 części. Na rundę właśnie merge, czyli łączenia konwersji firm i rundę akwizycji, czyli rundę przejmowania firm. No jest coś, czego do tej pory nie było w 18. Tak. Jest to taka najbardziej typowa rzecz. Tak, tego w większości 18 nie było. I na czym to polega? Najpierw jest możliwość merge i konwersji. Gdzieś tu miałem przygotowane. I tu przede wszystkim tu działają tylko firmy. W rundzie giełdowej działają firmy i gracze, tutaj tylko firmy operują swoją gotówką, one kupują, one sprzedają, one działają. Tak. I tutaj mamy właśnie przykład tej pierwszej części, czyli rundy merge, rundy łączenia lub konwersji. Otóż runda łączenia i konwersji jest rozgrywana podobnie jak runda operacyjna przez wszystkie firmy po kolei, od najdroższej jak gdyby. No bo to, że firmy operują od najdroższej, to jest tak oczywiste, jeśli gramy w 18, że nawet nie ma o czym opowiadać. Tak. Tylko w 1880 China jest chyba inaczej. No pewnie jeszcze mam jakiś kilku, ale idziemy od najdroższej firmy i każda firma ma prawo, znaczy prezes firmy oczywiście, ma prawo zdecydować, czy ta firma chce coś zrobić. Firma może zrobić jedną z 2 rzeczy. Albo skonwertować się na firmę o rozmiar większą, czyli jeśli to jest firma 2-udziałowa, może się skonwertować na 5-udziałową, a jeśli to jest firma 5-udziałowa, może się skonwertować na dychę. Albo druga alternatywa, firma może się połączyć z drugą firmą o dokładnie tym samym rozmiarze. Czyli mogą się połączyć 2 firmy 2-udziałowe na jedną 5-udziałową, albo 2 firmy 5-udziałowe na jedną 10-udziałową. I teraz jak to wygląda? Najlepiej na przykładzie. Najpierw konwersja. Tu mamy przykład firmy 5-udziałowej, ale to czy to będzie firma 2 czy 5 to nie ma znaczenia. Jeśli gracz decyduje, że chce ją skonwertować, to dzieją się następujące rzeczy. Po pierwsze, firma dostaje do swojego skarbca udziały. Zobaczmy, że przed konwersją było w skarbcu 3,
prezes miał 2 i to tyle, nie? No bo była 5-udziałowa, nie? 5 papierów. Jeśli konwertujemy, kolejne 5 papierków, no gdybyśmy konwertowali z 2 na 5, to 3 papierki, no ale do odpowiedniej liczby udziały trafiają do skarbca firmy. Po tym, jak te udziały trafią do skarbca firmy, prezes firmy ma prawo, jeśli ma pieniądze oczywiście, tutaj nie miał pieniędzy, więc dlatego było przeskoczone, że mówię tak, pewnie. No prezes miał 200, a firma była po 220, no to nie miał. Tak jak dopiero ten gracz miał. Ale najpierw prezes ma prawo kupić dowolną liczbę udziałów tej firmy do 60%. Zauważmy, że nie zmienia się liczba udziałów, jakie prezes ma. Miał 2 udziały. Jeszcze cofnijmy. Miał 2 udziały. To było wtedy 40% przed konwersją, bo to była 5-udziałowa. Miał 2 udziały. Dalej ma 2 udziały po 220. Tylko one są już mniej warte. Tylko to już jest 20% firmy. I prezes ma prawo dokupić dowolną liczbę udziałów tylko i wyłącznie ze skarbca firmy. Gdyby tu coś było na rynku, nie można. Do 60%, bo taki jest limit. Czyli gdyby ten miał w tej chwili $880, mógłby sobie natychmiast kupić 4 udziały firmy. Do 60%. Następnie każdy kolejny gracz ma prawo kupić dokładnie 1 udział tej firmy. Jeśli chce, też tylko i wyłącznie ze skarbca, to są zakupy, lub alternatywnie, jeśli już miał udziały tej firmy, no bo jeśli to była firma 5-udziałowa, to już mógł ktoś mieć jej udziały, ma prawo sprzedać dowolną liczbę tych udziałów. Aha. Czyli prezes może tylko dokupić, nie może sprzedać, natomiast każdy inny gracz ma do wyboru. Albo sprzedaje ile chce, jeśli ma, albo kupuje 1 udział, jeśli chce. Po tym jak taka kolejka przejdzie, powiedzmy nikt nie chce kupić, bo to drogie, firma ma obowiązek dokupić stację, ponieważ ona się konwertuje. Jako 5-udziałowa miała 2 stacje. Jako 10-udziałowa musi mieć 4 stacje. No bo taki jest zasada, czyli musi dokupić 2 stacje, czyli musi zapłacić 100. No, zauważmy, że ta firma nie ma 100, więc ma 2 możliwości. Albo weźmie pożyczkę, albo pójdzie do likwidacji, bo nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Oczywiście nikt nie konwertuje firmy po to, żeby poszła do likwidacji, więc ta firma musiałaby wziąć pożyczkę, ma 189, mogłaby brać kolejne, bo firma zawsze może brać pożyczki, kiedy chce, ale stwierdza, że jedną potrzebowała, jedną wzięła, więcej pożyczek nie bierze. I teraz zobaczcie, że firma ma z powrotem 89, ale to ma 4 stacje, a nie 2. I na tym się kończy konwersja firmy na większą. Czyli podsumowując, cały proces konwersji dzieje się tak, że na początku potrzebne udziały dokładane są do skarbca firmy, następnie prezes może dokupić do 60%, następnie kolejni gracze po kolei od prezesa zaczynając, znaczy od następnego gracza po prezesie zaczynając, jeśli mają udziały tej firmy, to mogą je sprzedać, albo mogą kupić, ale tylko 1 udział. Nie, że do iluś tam procent, tylko 1 udział mogą kupić. I następnie firma musi zapłacić za stację oraz firma może wziąć dowolną liczbę pożyczek w tym momencie. Czasami to się robi na przykład, ponieważ jesteśmy tuż przed rundą giełdową i firma nam trochę za drogo wyszła i w tej cenie to wszyscy będą chcieli ją shortować, to ja natychmiast wezmę ze 4 pożyczki i już będę się mniej opłacał. To taki przykład, że ja nie muszę brać tych pożyczek tylko na stację, tylko mogę wziąć po to, żeby firma była podczas giełdy mniej warta. Co prawda zapłacę później odsetki od tych pożyczek, ale ja sobie je spłacę i będzie dobrze. Tak wygląda konwersja. Alternatywą do konwersji jest połączenie dwóch. Przy czym tu musimy znaleźć taki przykład. Tutaj cofniemy tą konwersję może, bo ona nam nic nie daje. Momencik, ja sprawdzę, czy jest jakiś gracz, który ma 2 firmy jednakowego rozmiaru, bo inaczej się tego nie da zrobić. 5, 10. O, tu są 2 piątki, GT i UR. Dobra. Czyli tak, powiedzmy, że tak, ten gracz nic nie chce robić.
Ten też nie. O, jest. O, i tu mamy GT i UR. I ten gracz mógłby zdecydować, że albo chce, bo w tym momencie jest kolej GT. Przypominam, idziemy po giełdzie, te przeszły, jest GT. Ten gracz może albo skonwertować firmę GT na 10-udziałową, to już widzieliśmy, albo stwierdzić, że te dwie firmy się łączą. Na stole jak gramy, to się mówi, która przeżywa, bo albo mi się bardziej podoba niebieska, albo pomarańczowa, bo to nie ma żadnego znaczenia, ale jak gramy na Gamesach, jest to bardziej sformalizowane. Jeśli tą firmą, która w tym momencie operuje, jest GT, no to ona wchłania firmę UR. One się łączą, ale zostaje GT. I teraz jak to działa? To działa minimalnie inaczej w przypadku firm 5-udziałowych łączących się w 10. I to będziemy tu w stanie pokazać. Chyba nie będę miał przykładu na 2 dwójki, ale to może uda się tylko opowiedzieć różnicę. Na razie spróbujmy przesiedzieć, co się dzieje z firmą 5-udziałową, z 2 firmami 5-udziałowymi. Prezes ma w pierwszej firmie 30%, a i w drugiej firmie ma 30%. Ma po 3 udziały, tak? Znaczy 30%, przepraszam, 60%, bo to są firmy 5-udziałowe. 3 udziały w firmie pierwszej, 3 udziały w firmie drugiej. Powiedzmy, że chcemy je połączyć. I teraz, zanim przejdziemy dalej, okazuje się, że sumowaliśmy udziały obu firm, znaczy zamieniliśmy udziały firmy jednej na udziały firmy drugiej. Mieliśmy 3 udziały w firmie GT i 3 udziały, mówię o prezesie, i 3 udziały w firmie UR. Prezes ma w tej chwili 6 udziałów, czyli Normalnie 1 do 1, żadne dzielenie. 1 do 1 się wymieniło. I tutaj gracz kolejny ma 2, a jak miał? A, miał dalej 2. Tylko miał w tej niebieskiej, ale teraz już ma w pomarańczowej. Czyli po prostu sumujemy udziały, tylko wymieniamy udziały firmy tej, która nie przeżywa, na udziały firmy, która przeżywa. Która jest jakby tą po przejęciu. Druga istotna rzecz, popatrzmy na wartość giełdową. Ta firma ma 135, ta ma 110. Uprzedzę, nowa wartość to będzie średnia z tych dwóch. Oczywiście zaokrąglona w dół do najbliższej wartości giełdowej. Średnia, czyli wyjdzie nam 120. No, bo było 245. No, 245 na 2 to jest 122,5. Najbliższe do 122,5 jest 120, a więc nowa wartość giełdowa jest 120. Czyli jeśli by popatrzeć, to nie tracimy nic na wartości firmy, na wartości naszych udziałów. No może nie nic, ale prawie nic. Bo mieliśmy część udziałów tańszych, część udziałów droższych, a teraz mamy sumę udziałów o wartości średniej. To jest mniej więcej w miarę sprawiedliwe. Po takim połączeniu prezes, jeśli może, ten nie może, bo już ma 60%, ale gdyby nie miał, może dokupić do 60%, jak najbardziej, a potem wszyscy kolejni gracze analogicznie. Czyli powiedzmy, ten gracz może sobie dokupić 1 udział, powiedzmy, jak chce, bo może, ten nie chce nic, ten nie chce nic, a ten ma do wyboru albo sprzedać dowolną liczbę udziałów, bo miał 2 i może nie chcieć za chwilę zostać radosnym prezesem, więc przynajmniej 1 sprzeda, nie? Albo może chcieć zostać radosnym prezesem i może dokupić 3. To jest jego decyzja. No bo wiadomo, że za chwilę ktoś może mu to wcisnąć, nie? I oczywiście łączymy pieniądze i tak dalej, wszystko Tak, spółek. i oczywiście w momencie takiego łączenia nowa firma dostaje pieniądze z obu firm, stację z obu firm podmieniła na mapie, ma 4, natomiast to, co jest istotne, ona nie dokupuje stacji. Zobaczmy, że to jest firma 10-udziałowa i ma 4 stacje, no to nie ma co dokupywać. Jeśli konwertujemy z 5 na 10, to firma miała 2, ma mieć 4. A tutaj jak łączymy 2, no to jedna miała 2, druga miała 2, Tak. w sumie mamy 4. Podmieniamy tylko na mapie ewentualnie. Podmieniamy stację na mapie. To jest jakby jedna rzecz. A, oczywiście pożyczki też nam się zsumowały. Cofnę do początku. Okej. Jedna miała 1 pożyczkę, druga miała całe 5. Po połączeniu nowa firma ma 6, bo one się zsumowały.
prywatne się też wsumowały. Już nie będę cofał, która prywatna była w której firmie, ale po prostu wszystko, co jest w jednej lub w drugiej firmie, grzecznie się nam łączy. No i potem, tak jak mówiłem, możemy dokupywać, sprzedawać i na tym polega koniec połączenia. I oczywiście ta firma na koniec, to już nie będziemy przeklikiwać, ma prawo wziąć dowolną liczbę pożyczek. Jak zawsze. Przepraszam, nie może spłacać, ale może wziąć dowolną liczbę. Tak wygląda łączenie firm 5-udziałowych. Jeszcze zweryfikuję. 5 w 10. 5 w 10. Jeszcze zweryfikuję, czy tu nie ma jakiegoś gracza, którym nie miałby 2 dwójek, ale chyba... Oczywiście 2 dziesiątek nie złączymy. No nie, no z dziesiątkami już się nie da zrobić Tak. nic. Nie można ani skonwertować w górę, bo już się nie da, ani połączyć, bo trzeba by było 20 z tego. A czy jesteś w stanie nakreślić jakiś znaczy może nie przykład, ale takie ogólne stwierdzenie, kiedy lepsze jest konwersja, kiedy merge? No bo no oczywiście do merge'a potrzebujesz 2 firm, ale czy coś jeszcze poza tym przemawia za tym, żeby konwertować, a nie merge'ować na przykład firmy? Czy to jest zbyt już dużo szczegółów wchodzi, żeby teraz to poruszać? Spróbuję za chwilę odpowiedzieć na to pytanie. Dobra. Czy może nie kiedy, tylko jakie są dobre strony jednego i drugiego. Okay. Bo są dobre i słabe strony takiego łączenia i konwersji, ale to za moment. Bo jeszcze chciałem powiedzieć o różnicy połączeniu 2 dwójek. Działa to prawie identycznie, z tą różnicą, że chyba za bardzo cofnąłem. Tutaj jak łączyliśmy, prezes miał 3 udziały w firmie A i 3 udziały w firmie B, na koniec miał 6 udziałów. W momencie, kiedy będziemy łączyć 2 firmy dwuudziałowe, tu będzie miał prezes 2 udziały, co jest 100%. No bo jeśli firma dwuudziałowa, gdzieś tu na pewno będzie przynajmniej jedna. No jest Westchester. O, tu. Westchester. Tu jest dokładnie firma dwuudziałowa, no bo ma limit 2 pożyczek i prezes ma dokładnie 2 udziały. Gdyby ta była też dwuudziałowa, też by miał 2 udziały. Po połączeniu, i tu jest odwrotnie inaczej, prezes ma dalej 2 udziały, natomiast nowa wartość giełdowa jest sumą obu wartości giełdowych. Czyli przy łączeniu piątek dodajemy 3 udziały plus 3 udziały, mamy 6 udziałów, ale nowa wartość to jest wartość średnia z tych dwóch. Dobra. Przy firmach dwuudziałowych dalej nam zostają 2 udziały, czyli nam zostaje tylko prezesowy. A w skarbcu 3. W skarbcu 3, ale nowa wartość jest sumą tych 2 wartości. Czyli gdyby to była dwuudziałowa, to nowa wartość byłaby 150 plus 80, 230. I też szukamy najbliższej... Tak. No gdyby 230, to czyli byłoby 220. Dobra. Więc zobacz, jak strasznie ta firma pruje do przodu na wartości giełdowej. 150, co niekoniecznie może być dobre dla niej. To właśnie niekoniecznie może być dobre, ale może być dobre w momencie, kiedy mamy dużo pieniędzy, bo tu podobnie jak tam, prezes może dokupić do 60%. W tym przypadku to jest 1 udział dodatkowy, bo prezesura 5-udziałowej firmy to już jest 40%, więc do 60 możemy dokupić 1 udział. No ale wpompować firmę 230 kasy, no to czasami brzmi kusząco. Znaczy 220 by było, nie? Bo to już jest na tym etapie gry to jest prawie pociąg, nie? A nie, no 400 już są 4. Ale to dalej jest na pół pociągu, a jeszcze plus tu już 65 było i tak dalej. Więc i to jest jedyna różnica, bo potem znowu jest dokup do 60%. Każdy kolejny gracz, znaczy tu nie ma co sprzedawać, bo nikt nie miał udziału w tej firmy, ale może kupić, ale może sobie kupić 1 udział. Firma nie musi kupować stacji, bo po połączeniu ma tyle stacji, ile powinna mieć, bo wzięła do 5 ma mieć 2, jedna miała 1, druga miała 2, dalej ma 2. Więc no i oczywiście może jeszcze wziąć pożyczki, jeśli chce. Co jest jeszcze ważne, a nietypowe w stosunku do innych gier. Firmy mogą się łączyć nawet jeśli się nie widzą, jak ja to mówię, czyli nie są połączone torami.
jakby popatrzeć na mapie, nie ma problemu, żeby połączyć tą niebieską firmę NYOF, tą fioletową firmą AS. I często jakby popatrzeć tu nawet, nie, myślałem, że tak, ale nie. Szukam takiej firmy, która ma dwie stacje rozrzucone po mapie, czyli było taka trochę awaryjne, ale to akurat w tej grze tego nie ma. Było jakieś awaryjne łączenie firm, bo trzeba było połączyć, nawet jak się nie widziały. I teraz jak już wiemy, jak się firmy łączą, jak się firmy konwertują, plusy i minusy. Jeszcze powiedz mi tylko, w sytuacji, kiedy mamy dwie firmy w jednym mieście, dwa tokeny, no to zostaje po prostu jeden. Nie wypełniamy go jakimś tam zastępczym tokenem i tak dalej, po prostu jeden odrzucamy token. I on wylatuje całkiem. Nie? Co się dzieje? Nie wylatuje. Znaczy tak, zabieramy go z miasta, bo oczywiście nie może być dwóch tokenów w tym samym mieście i robi się dziurka, gdzie ktoś kiedyś będzie mógł sobie wbić stację, ale ta stacja, ten token wraca nam do naszej firmy i możemy go ponownie gdzieś wbić. Okej. Nie tracimy żadnej stacji, tylko po prostu stację wbijamy za darmo, więc też nie ponosimy żadnych kosztów, robi nam się wolna stacja. Nawet jedną ze strategii na początek gry, jak gdyby, to jest otwarcie dwóch firm tu w Cleveland. Mamy jedną stację i drugą stację, potem je łączymy, te malutkie firmy, dwuudziałowe, nie? To jest 100%. Jeśli je połączymy, mamy firmę 5-udziałową, jedna stacja spada nam na planszetkę, a Cleveland na ogół ma zawsze bardzo łatwo wjechać do Pittsburgha i idę o duży zakład, że w ten sposób w tej grze tutaj się to ple pojawiło. Że tu były jakieś dwie firmy, które się połączyły, ple przeżyło i potem miało wolną stację, żeby wbić w Pittsburghu, kiedy się zrobiło zielone i wolne miejsce. To jest jedna ze strategii, którą gracze lubią w tej grze. Nie mówię, że jakaś tam nie wiadomo jak popularna, ale często się coś takiego widzi. Próba otwarcia dwóch firm tu w Cleveland, bo tu są od początku gry dwa wolne miejsca, od żółtej fazy, no bo to jest szary kafelek, nie? Od początku są dwie te i po połączeniu mamy wolną stację. No druga alternatywa jest w momencie, kiedy mamy tą wolną stację z prywatnej, no to wtedy też mamy stację, nawet jeśli to jest firma dwuudziałowa. A ta wolna stacja z prywatnej, to może teraz nie zwalnia z obowiązku zakupu stacji, żeby było jasne. Jeśli miałbym firmę dwuudziałową, którą konwertuję do piątki, to nieważne, że ona ma tą lewą stację z prywatnej i to musi sobie stację kupić. No i teraz takie szybkie plusy, minusy jednego i drugiego. Największym plusem połączenia dwóch firm jest to, że jeśli któraś z nich ma kłopoty pociągowe, no to się kończą kłopoty pociągowe. Wyobraźmy sobie, że zaczęły rdzewieć dwójki. Miałem dwie firmy, z których jedna zdążyła się dorobić trójki, a druga nie zdążyła, bo nie miała za co. No to w trakcie rundy operacyjnej, żeby się ratować, no bo przypominam, że prezes nie dokłada, a ja nie chcę tej firmy zlikwidować, to tą firmą, która jedzie jako później i nie ma pociągu, na chwilę odkupię tą trójkę od tej, która już pojechała, a potem je połączę i mam nową firmę, która ma znowu pociąg, nie? I to jest taka jedna z większych zalet. Po połączeniu firm nie musimy mieć pociągu w każdej, możemy mieć pociąg w połączonej firmie. Druga zaleta jest w momencie, kiedy wiemy, że coś musimy zrobić z firmami, a nie bardzo chcemy kupować nowe stacje, bo nas nie stać, bo nie mamy pieniędzy, bo coś tam. Ale generalnie łączymy najczęściej wtedy, kiedy są kłopoty pociągowe. I to jest, przepraszam, największy plus. Największy minus tego, szczególnie w przypadku tych małych firm dwuudziałowych, jest to, że one strasznie mocno zyskują na wartości i od razu trafiają na celownik do shortowania. No bo jeśli połączyliśmy dwie firmy, bo miały kłopoty pociągowe, czyli mają jeden pociąg po połączeniu, a mają wartość gdzieś tam ponad 200, no to bardzo kusi, żeby shortować, żeby krótko No tutaj nie wspomnieliśmy, no ale shorty oczywiście przechodzą, że tak powiem też, no bo jeśli powiedzmy jedna firma nie przeżywa, to po prostu shorty zamieniamy kolory shortów na firmę, która przeżyła. Bo to jest jak każdy udział, tylko ujemny, nie? Oczywiście przy dwójkach się nie da, ale od piątek wzwyż. No, przy piątkach się da, czyli jeśli mielibyśmy shorta... ale mówiliśmy, że gracz może kupić jeden udział. Jeśli gracz miał
shorty jakiejś firmy, w tym momencie kupując ten jeden udział, jakby domyka, skupuje tego jednego shorta. Aha. No bo gracz nie może mieć dodatniego udziału i ujemnego udziału. One No się tak. zamkną, Najpierw ale on musi już nie skupić będzie shorta, miał. dopiero później będzie mógł kupywać dalej udziały. Tak, tak. Więc w ramach tego prawa kupienia jednego udziału można awaryjnie sobie shorta domknąć. I to się często robi, bo shortowaliśmy firmę, bo ona była słaba, przez jedną rundę operacyjną nie pojechała, ale teraz po połączeniu to ona już nas może zaboleć, bo urosła na wartości, bo ma pociąg, bo będzie bolała, no to ten jeden short sobie domkniemy w tym momencie. Nie? To jest jak każdy inny zakup. I to jest największy plus i minus łączenia, a jeśli chodzi o konwersję, to jest odwrotnie. To znaczy, największym minusem jest to, że dalej każda z tych firm musi mieć pociąg, wiadomo, i jeszcze musi zapłacić za stację, ale dalej mamy dwie firmy i mamy więcej stacji, a stacje w tej grze to cenna rzecz. Więc jeżeli widzimy, że perspektywę taką, że obie firmy będą miały gdzie jeździć, nie są zablokowane stacjami przez innych graczy, co tu jest bardzo częste, i firmy są w na tyle dobrej kondycji finansowej, że będą miały na pociągi, albo my, mogąc dokupować do 60%, a mamy pieniądze, dołożymy im i będą miały na pociągi, będą miały większy limit pożyczek, bo są większe po konwersji i powiedzmy będą miały na perma, no to wtedy na ogół lepiej konwertować. Natomiast no, słabością tej konwersji jest to, że dalej musimy w każdej zapewnić pociągi, w każdej mieć trasy. Często staramy się tak otwierać firmy, żeby te firmy były w miarę blisko siebie, te nasze, żeby się w miarę Żeby się widziały. wspomagały. Wtedy tak. Po pierwsze, będą się wspomagały w budowie torów, a po drugie, jak dojdzie właśnie do rundy łączenia, to po połączeniu zaczyna się z tego robić fajna trasa bez kupowania dodatkowych stacji, nie? Bo się przedłużają. Ale jeśli mamy dwie firmy w dwóch kątach mapy, to z tego żadnej fajnej trasy nie urodzimy i wtedy lepiej jest konwertować, o ile poradzimy sobie z pociągami. Bo jeśli już widzimy, że sobie nie poradzimy z pociągami i nie chcemy żadnej z nich zlikwidować, no to musimy się awaryjnie połączyć. To pewnie w jednym końcu mapy tylko będziemy jeździć, a w drugim będziemy mieli stację, która nam niewiele daje, ale zawsze się ratujemy. Czyli mniej więcej wiemy kiedy co, ale nie na zasadzie kiedy tak naprawdę, tylko jakie mamy plusy, minusy poszczególnego działania. Okej. Po tym, i to co jeszcze ważne, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o te decyzje dotyczące konwersji i łączenia, idziemy od najdroższej do najtańszej firmy. Nie wchodzą do tego oczywiście firmy w akwizycji. One nie mają prawa głosu, one nie mają prawa się konwertować ani łączyć. Nie mają ceny. Nie mają ceny, ale drugie co ważne, no nie mają ceny, to nie da się nowej ceny ustalić. Ale drugie co ważne, każda firma w takiej operacji może działać tylko raz. Czyli nie mogę zrobić czegoś takiego, że tutaj nawet był dobry przykład. Ten gracz ma jedną, nie ta gra, to tu nie jest aż tak, a tu jest dobry przykład u tego gracza. Ten gracz ma jedną firmę dwuudziałową, jedną pięcioudziałową, więc nie może tego zrobić tak, że najpierw ta jest droższa, więc że najpierw tą skonwertuje do piątki i to będzie jej ruch, a w ruchu tej niebieskiej powie, połączę tą piątkę z tą piątką. To tak już nie można. Każda firma w operacji konwersji lub łączenia może brać udział raz. Jeśli ta się skonwertowała, nie może się już łączyć. Gdyby jakaś firma się połączyła, dwie dwójki w piątkę, nie może się już konwertować. Jeśli jakieś dwie dwójki się połączyły w piątkę, to ta piątka nie może się dalej łączyć w dziesiątkę w tym samym ruchu. Jedną operację może dana firma zrobić. I to jest ta pierwsza połowa tej rundy łączenia, czyli od prawej do lewej każda firma, no jeśli nie jest tą największą, no bo największa już nic nie może, ale od prawej do lewej każda firma się może albo połączyć, albo skonwertować. I to jest jak gdyby pierwsza część. Druga część to jest runda akwizycji.
To będzie chyba najlepiej widać tu. Czy nie? Tu co tu jest? Nie, tu jest giełda. Tu będzie widać. Tu jest runda akwizycji. To ta runda przy okazji pokaże, i to nawet teraz może pokażemy, co się może stać, jeśli mamy nietrafione shorty, to nawet teraz wyjdzie. Otóż runda, przepraszam, runda łączenia szła od prawej do lewej. A tu mamy fajny przykład, mamy jedną firmę w likwidacji właśnie. Nie poradziła sobie. Jak przejdziemy od prawej do lewej, idziemy od najtańszej do najdroższej firmy. Od lewej do prawej. I tu już uwzględniamy i likwidację, i akwizycję, i wszystkie inne firmy też. Zaczynamy od likwidacji. I w tym momencie w rundzie akwizycji te firmy są likwidowane. Gdyby ich tu było kilka, to idziemy jak gdyby od tej, która ostatnio tu trafiła. Od końca idziemy, czyli od tej na dole, która by była, gdyby ich tu było więcej. I następuje likwidacja. Na czym polega likwidacja firmy? Firma likwidowana musi zostać zlikwidowana, żeby było jasne. I o tą firmę gracze się licytują, a właściwie o część jej aktywów, część tego, co ona ma. A A w dokładnie, zasadzie ich taka spółki. firma. A właśnie w zasadzie ich spółki się, znaczy oni się licytują w imieniu ich spółek, Tak. bo to spółki przejmują tą firmę, a nie gracze. To bardzo słuszna uwaga. To są te I sępy teraz. nad Padliną. No, firmę likwidowaną zawsze dobrze przejąć, jak się ma na to pieniądze. I teraz, taka firma, która trafiła do likwidacji, co może mieć? Może mieć pieniądze jakieś, może mieć odsetki, pożyczki, może mieć pociągi. I teraz zobaczmy, ta firma, która jest w likwidacji, ona jest fajnym przykładem. Pożyczek akurat nie ma, ale mogłaby mieć. Pieniędzy akurat nie ma, ale mogłaby mieć. Ma pociąg, trójkę, mogłaby mieć jeszcze jakieś firmy prywatne, no i ma jakieś stacje. Mogłaby mieć tu albo stację na czarterze, a ta ma akurat na mapie i to pewnie nawet niezłe były. To jest ta fioletowa, czyli ma stację tu, O, Cleveland, tu no. i tu. To już jest taka trasa na pociąg piątkę. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może nie najbogatsza, ale na 5 pojeździ. A nawet bogaciej to by było wyjeżdżać tu z Chicago w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to już jest całkiem przyzwoita trasa. Tu są te miasta, zauważ, te plus 10, bo tu mosty były. Mosty. Więc to. A i To mamy jest kopalnię całkiem, też koło no, tu Atlanty. widać tą. Tak, tu jest kopalnia zbudowana, tylko ta nieulepszalna. No, tu jest więcej, tu jest druga kopalnia, tu jest trzecia Tak, kopalnia. rzeczywiście. Nie? No, ale firma coś może mieć. I teraz, jeśli firma jest w likwidacji, firmy się licytują o jej pociągi, o jej stacje i o ewentualne firmy prywatne. Natomiast firma nie dostaje nigdy pieniędzy. Ja mówię cały czas o firmie, o likwidacji firmy. Nie licytujemy się o pieniądze w tej firmie i nie licytujemy się o jej pożyczki. To są dwie rzeczy, które nie wchodzą w grę. I teraz, co się dzieje, jak taka firma jest likwidowana? Na początku wszystkie pieniądze, które w tej firmie były i wszystkie pożyczki, które w tej firmie były, są odkładane na bok. Leżą gdzieś na boku i przystępujemy do licytacji. Ponieważ ta firma musi być zlikwidowana, to tą licytację zaczynać można od zera, ale zero daje bank. Czyli jak żadna firma tego nie będzie chciała, to bank weźmie za zero i już. I tej firmy dalej nie będzie. Różnica jest taka, że po prostu wtedy stacje tej firmy znikną z mapy i ta firma w ogóle wyparuje. Nie? Ale nikt nigdy do tego nie dopuści, bo zawsze każda stacja jest jakieś tam drobne warte. Czyli odłożyliśmy pieniądze na bok, odłożyliśmy pożyczki na bok. Gdyby było jedno i drugie, to widać, że nie ma ani jednego, ani drugiego. I przystępujemy do licytacji. Ponieważ to była firma gracza Mrozigor, to
zaczynamy tutaj widać kolejność graczy w licytacji, zaczynamy od następnego gracza Aha, po prezesie. okej. Prezes jakby licytuje na końcu. Zaczynamy od następnego gracza po prezesie, idziemy w kółko. Przy czym gracz nie licytuje swoich pieniędzy, tylko licytuje w imieniu swoich firm. To znaczy, on nie musi mówić w imieniu której firmy licytuje. Ważne, żeby tą firmę było stać zapłacić. I pierwsze, Łącznie z co ten pożyczkami. gracz... Nie, właśnie pożyczki i pieniądze poszły na bok. Znaczy nie, chodzi mi o, źle się wyraziłem, że stać ją że będzie firma... nawet biorąc pożyczki, nie? Tak, firma może To wziąć też jest pożyczki fajne. na zakup, bo firma zawsze może wziąć pożyczki Tak. na zakup. No i tutaj na początku nawet widzimy, że firma AA jest podczas likwidacji. Bank już zaoferował nam $0. Firmie i zobacz jedną rzecz. W firmie było 0 pożyczek, 0 pieniędzy i 5 pożyczek, czyli ja bym to cofnął jedno oczko do tyłu. Tu jest ostatnia firma, która jest w fazie konwersji merge. Tu akurat można na przykład połączyć dwie piątki. I teraz będzie lepiej widać tą firmę. Ona ma dokładnie 5 pożyczek jeszcze w tym momencie, nie? Pieniędzy rzeczywiście nie ma, ale ma 5 pożyczek. Oczywiście ten gracz, powiedzmy, spasował. Przystępujemy do likwidacji. I co się stało? To, co mówiłem. Pożyczki poszły na bok. Tu już nie ma ani jednej pożyczki. Gdyby ta firma miała jakieś pieniądze, nie miała, ale gdyby miała, to te pieniądze też poszłyby na bok. A jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego ona wylądowała w likwidacji? Bo ma pociąg. Co się stało? Jestem w stanie, nie miała na odsetki. Pamiętam tą grę, nie miała na odsetki. Miała 5 pożyczek i nie miała... 0 kasy. Dobra. No i tak, mógłbym tutaj cofać i szukać, ale tą grę na tle pamiętam, że ona na pewno jej brakło na odsetki i tam już gracz dołożył do tego trochę. Dobra. No ale mówiliśmy, że nie spłaciła swoich zobowiązań, trafiła do likwidacji, mimo iż miała pociąg. Idąc dalej. Widać, że odsetki zostały odłożone na bok, bo tu nawet mamy napisane, że firma ma 5 pożyczek, a tu tych pożyczek nie widać, nie? No i teraz powiedzmy, pierwszy gracz za ten pociąg trójkę i te 3 stacje ileś może zapłacić, ale jego firmę musi być na to stać. Firmy mają wtedy, tu jest łatwiej, bo nie trzeba liczyć, jak gramy na Gamesach, mają coś takiego jak buying power, czyli ta firma może licytować do 156, a że tutaj skaczemy o 10, nie o 5, to tak naprawdę do 150 może zalicytować. No i powiedzmy, że gracz byłby zainteresowany, to by zalicytował 50. Powiedział, że to jest tak biedna firma, że nie chce już brać kolejnej pożyczki, bo i to ma ich już 9, ale 5 tych to ma jeszcze w gotówce, to 50 da. Następny gracz może licytować, nie mówi, czy licytuje w imieniu firmy ME, czy w imieniu firmy R, ale stwierdził, że firma R już jest na 3 pożyczkach, ma mało pieniędzy, nie chce brać kolejnej, ale ta firma ma 99, no to on da 90 no i nawet. Pełny limit na pożyczek. No i tak sobie licytujemy. No ten gracz powiedzmy już nie jest zainteresowany, ten też już nie jest. Prezes, ja specjalnie pokazywałem, że te firmy przeskakują o więcej, bo prezes też może, jeśli ma jakąś inną firmę, uczestniczyć w licytacji, ale prezes ma prawo podbić stawkę tylko i wyłącznie o 10. Czyli to jest taki celowy mechanizm, żeby on nie stosował jakiegoś takiego lewara właśnie, żeby on... Tak. No bo jemu najbardziej zależy tak naprawdę, żeby ta firma poszła jak najdrożej, nie? Więc to jest takie ograniczenie, żeby on nie mógł wymuszać na innych graczach aż takich dużych kwot. Tak. I prezesowi zawsze zależy, żeby ta firma zeszła jak najdrożej. I gdyby mógł, to prawdopodobnie ten gracz, gdyby mógł, ta firma ma buying power 630, to ja idę w ciemno, że on 300 by dał na pewno w tej chwili już. No bo pociąg jest warty 2,5 stówy, stacje są warte. No ale prezes może o 10. I tak się licytujemy, podkreślam cały czas w imieniu naszych firm, aż ktoś kupi. No to powiedzmy, ten jeszcze da 100, już nie będziemy szaleć. Ten da 110 i... Nie, ten nie, bo ten miał dużo pożyczek, to ten nie da. Ten da 110 i powiedzmy, że to już będzie finalna kwota, żeby nie przedłużać, nie? Oczywiście tu prezes by cisnął, ile się da, ale powiedzmy był koniec.
Kto dodał te 110? Ten pan właśnie. I on już musi przejąć. I dopiero w tym momencie mówi, która firma płaci. Okay. On w tym momencie decyduje, która firma to chce. Powiedzmy, że chce to. Ta firma, no jak nacisnę acquire, firma zapłaci 110. Oczywiście tyle nie ma, więc weźmie jedną pożyczkę. A może zróbmy to. I widać, że firma wzięła pożyczkę. Ma jedną, nie miała. Miała 99, ma 89, bo tą dychę dołożyła. Przy okazji, jak wzięła pożyczkę, to spadła na rynku. To wszystko widać. Okay. Widać, i teraz co jest ciekawe, ta firma podmieniła stację tej przejmowanej, ale nie z tych, które miała, tylko z boku dostała nowe stacje. Bo mamy takie stacje, te standardowe, które mamy w trakcie gry. Mała firma jedną stację, średnia dwie, duża cztery. Ale mamy też takie stacje jakby na boku, które służą właśnie do takich sytuacji. I zobacz, że ta firma ma już nie 4 stacje, tylko 7 pewnie. Raz, dwa, trzy. No. Miała 4 swoje, bo to duża firma jest, i 3 przejęła od tej nowej. Jak popatrzysz na mapę, to tu są te stacje wszędzie podmienione, ale nie z czartera firmy, tylko z lewych stacji. Czyli już samo to jest fajne, bo masz więcej stacji. Limit jest 8 chyba, tak? Tak. Może tak działać do momentu, kiedy firma ma 8 stacji. Jeśli by znowu coś przejmowała, a miała już 8, no to musi się którychś pozbyć. Sama decyduje, których nie chce. Nie? Aha. No, tu jeszcze widać, że też ten pociąg trójka wskoczył. Nie było. I firma teraz, jeśli chce i lubi, to może sobie brać kolejne pożyczki jeszcze po takim przejęciu. Na zapas. Ale co się wydarzyło dalej? Te $110 wylicytowane, bo mówiłem, że na początku odkładamy na bok pożyczki i pieniądze, które były w firmie. Do tych pożyczek i pieniędzy dokładamy to, co zostało wylicytowane na tą samą kubkę. I teraz są dwie możliwości. Albo pieniędzy jest więcej niż pożyczek, albo mniej. W tym znaczeniu, że pożyczka to jest 100, nie? Jeśli tam było czyli tam 5 jest 500. pożyczek, czyli pożyczki to jest 500. Jeśli gotówki jest więcej niż 500, no bo firma poszła drogo, dlatego mówiłem, że prezesowi zależało będzie, to najpierw z tej gotówki spłacamy pożyczki. Jeśli brakło, to resztę przykro... Znaczy nie, mówiliśmy, że jest więcej. Z tej gotówki spłacamy pożyczki, a to, co zostaje, jest dzielone między udziałowców, no, tak jakby to była dywidenda. Czyli powiedzmy było 500 w pożyczkach, firma poszła za 550, to spłacamy 500 na pożyczki, zostało $50 i te $50 dzielimy na udziałowców, tak jakby to było $50 wypłacone przez firmę. Czyli no, za każdy tam jeden udział dostajemy, to była mała, to dostajemy po 20%, czyli po dychu, nie? Jakby była 10%, to po 5 byśmy dostawali. Natomiast jest też drugi przypadek, kiedy tej gotówki, która była w firmie i tej, która wyniknęła z likwidacji, nie starczy na pożyczki. No to wtedy prezes płacze, rwie włosy z głowy i dopłaca z kieszeni, bo pożyczki trzeba w tym momencie spłacić. Nie może sprzedać udziałów na tę potrzebę, tylko musi z żywej gotówki swojej. Może, jeśli mu braknie gotówki. Aha, najpierw gotówka, później udziały, Tak jak w innych grach się kupuje na siłę tak tutaj się na siłę spłaca w tym momencie pożyczki. Dobra. Jeśli musi sprzedać, to sprzedaje, ale jeśli ma gotówkę, to z gotówki. Ale prezes musi pokryć tą pożyczkę. I tak się rzeczywiście w tej grze wydarzyło. Ta firma, nie wiem, czy mi się uda, już mi się chyba nie uda tego pokazać, ale ta firma poszła za $150 i biorąc pod uwagę, że pożyczek było 5, no to było jeszcze $350 do dołożenia przez prezesa, żeby ten. Następnym krokiem po czymś takim jest domknięcie wszelkich możliwych shortów. Zobaczmy, że ja to cofnę może w miarę na początek. Wręcz tu. Zobaczmy, że ten gracz miał 3 shorty. 3 shorty, no. Tak, -3 było. I teraz, jeżeli
tej firmie brakło na pożyczki, znaczy z tej kupki brakło na pożyczki, to znaczy, że na udziałowców było dzielone po zero, no bo nie było co dzielić, nie? No to jak na udziałowców było dzielone po zero, to te shorty też się domyka po zero. To jest tak, jak było dzielone na udziałowców, czyli temu panu się akurat bardzo udało i te shorty oddał za darmo, bo miał shorty w zlikwidowanej firmie. Ale gdyby tak się zdarzyło, że na tej kupce było powiedzmy 600, bo ta firma poszła po drogo w likwidacji, pożyczek było 500, czyli była nadwyżka 100, zgadza się? Tak. Czyli powiedzmy po 10 na udział, to Czyli ten gracz, 30 musiał. Okay. to ten gracz by musiał po 10 na shorta te shorty domknąć. W tym momencie natychmiast musiałby te shorty skupić po tyle, ile było dzielone na udziałowców. No jeśli było na udziałowców dzielone po 10, to po 10. Teraz już mniej więcej widać, dlaczego prezesowi strasznie zależy, żeby ta firma poszła jak najciążej. No, po pierwsze, nie będzie musiał dokładać do pożyczek, a w sytuacji skrajnej, jeśli będzie bardzo drogo, to te pieniądze jeszcze jako w ramach udziału tej nadwyżki wpadną mu do kieszeni. No. Więc będzie miał jakąś tam pociechę z tego. No tu niestety to tak nie wyszło. No w takiej sytuacji, jak tu była, to jest śmierć gracza już? 350 z własnej kieszeni na tym etapie gry? No w tej grze akurat ten gracz zajął 3. miejsce, ale to dlatego, że inni za chwilę byli w jeszcze gorszej sytuacji. Aha. Okay. Ale to mówię, znaczy to już jest półśmierć gracza. To już czasami oddaje się firmy do likwidacji celowo, ale nie z 5 pożyczkami, jeśli mnie rozumiesz. No, znaczy miałem też taką grę, gdzie gracz, widząc co się dzieje, oddał do likwidacji firmę, która miała 7 pożyczek, ale miała permanentny pociąg. I ta firma poszła gdzieś tam w okolicach wartości tego permanentnego pociągu i on nie musiał dokładać do tego z własnej kieszeni. Ale i to był bardzo, wiesz, on ileś swoich aktywów wyłożył, żeby tą firmę doprowadzić do tego, żeby była w stanie ten pociąg kupić. I on te udziały traci bezpowrotnie. Ona jeszcze chwilę temu była warta powiedzmy po 100 za udział, a teraz jest warta 0 za udział. No więc no to jest może nie śmierć, ale takie warzywienie gracza już trochę. Okay. Po czymś takim. Zaraz ten gracz, który w sumie jest fajny chłopak, usłyszy, że ja coś o warzywieniu mówię i będzie miał dobrą pretensję. Pozdrawiamy cię, Mroziku. Nie, Igor, dystans. No, znaczy ja tak wiesz, tak z Pitona małpują też, pozdrawiamy cię. Igor, to ja też pozdrawiamy cię, Igor. Uczę się od najlepszych. Dobra. I tak wyglądają kolejne likwidacje. Jeszcze zerknę sobie taką moją mikrościągę, czy o czymś ważnym nie zapomniałem, ale nie. Czyli domykamy shorty. Tak. To jest cała procedura likwidacji, czyli najpierw się licytujemy, znaczy tak, nie. Najpierw odkładamy na bok pożyczki i pieniądze, potem się licytujemy, dokładamy do tych odłożonych na bok pieniędzy to, co wylicytowaliśmy, płaci firma oczywiście, ta, która wygrała licytację. Z tego, co jest na boku z pieniędzy spłacamy pożyczki, resztę dzielimy między udziałowców. W tej samej cenie, która była wypłacana między udziałowców, domykamy shorty. Może to być 0, tak jak w tym przypadku. I to jest koniec likwidacji. Przechodzimy do następnej firmy, gdyby była jakaś kolejna firma likwidacji. Jak już przepchniemy przez wszystkie firmy w likwidacji, one, podkreślam, muszą być zlikwidowane, Tak, bo bank daje 0. No, czyli bank za 0 kupi. Przechodzimy do firm w akwizycji. Tu jest troszeczkę inna sytuacja, ale różni się tylko, no tu nie mam przykładu, ciężko było mi znaleźć. Różni się to tylko tym, że firmy, które są w akwizycji, licytujemy z wszystkim. Czyli i z pieniędzmi, które są w firmie, i z pożyczkami, które są w firmie. To jest pierwsza ważna rzecz. Czyli nie ma tego odkładania na bok pieniędzy i pożyczek i spłaty pożyczek przez presa, czegoś takiego. Licytujemy tą firmę taką, jaka jest. Z całym dobrodziejstwem inwentarza. Z pożyczkami, z pieniędzmi, z pociągami, ze stacjami, z prywatnymi, ze wszystkim. Ale tu już banku nie ma. Ale w to już bank nie wchodzi. Czyli ona jest obowiązkowo wystawiana do licytacji. Zaczynamy licytację od gracza następnego po prezesie.
On też działa w imieniu swoich firm, ale z pełną świadomością, że będzie musiał łyknąć pożyczki oraz z pełną świadomością, że jak są w tej firmie jakieś pieniądze, to będzie mógł je wykorzystać nawet na zapłatę za tą firmę. Bo on I najpierw trafią jakieś dostanie pieniądze, tak. No właśnie. No. tak, bo najpierw dostanie te pieniądze, pożyczki i to wszystko, a dopiero potem będzie płacił. Mhm. I różnica jest taka, że o ile ta firma w akwizycji musi być wystawiona na licytację, to ona nie musi być przejęta. Jeśli wszyscy gracze powiedzą pas, 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 bo nikt nie będzie brał paści z jednym pociągiem i 10 pożyczkami, to ona dalej funkcjonuje w tej akwizycji. Aż Ale nie trafi jeśli do ktoś, likwidacji. aż nie trafi do likwidacji, powiedzmy. Ale jeżeli licytację zaczynamy od dychy, czyli jeśli jakikolwiek gracz da dychę, to jego firma za tą dychę to wszystko łyka. I nie ma prawa miałknąć nawet. Prawda? Bo ona musi być, no bo ona jest taka już podpadziocha. No może jeszcze nie jest w likwidacji, ale jest podpadziocha. I tak idziemy przez wszystkie firmy w akwizycji. Czyli A kolejność jest powiedz mi, czyli dokładnie... prezes tutaj nic nie dostanie w takiej sytuacji? Nie no, też dostanie 10... no, kwota wylicytowana No. dzielona jest na udziały i tam Aha. jak ta firma jeśli to była na przykład firma 10-udziałowa licytowana i Mhm. została przejęta za dychę, to dokładnie $1 za udział prezes dostanie. Okej. Jest prawie jak przy likwidacji z tą różnicą, że nie ma tej obsługi pożyczek na boku. Mhm. Czyli jeszcze raz, podsumowując, I to nie jest na głowie prezesa, tylko nowego prezesa, że tak powiem. tak, pożyczki i wszystkie problemy finansowe przechodzą na głowę nowego prezesa, ponieważ licytowane jest wszystko, łącznie z pieniędzmi i pożyczkami, ale oczywiście za te pieniądze, które są zapłacone, one są dzielone między dotychczasowych udziałowców i oczywiście również za tą wylicytowaną kwotę trzeba domknąć shorty. Bo tak jak firma płaci udziałowcom jedną tam odpowiednią kwotę z wylicytowanej, zależy czy to jest 10 czy 20% udział, ale jeśli byłby 10%, no to za każdy udział jest 1/10 wylicytowanej kwoty. Tak, ponieważ firma przestaje istnieć, to trzeba domknąć shorty. Każdy short za 1/10 wylicytowanej kwoty. Czyli w tym przypadku, gdyby to było rzeczywiście te $10, to shorty byśmy domykali po dolarze i też byśmy się bardzo cieszyli. Ale gdyby było drożej, no to drożej. Po tym jak przepchniemy przez wszystkie firmy, które są w akwizycji, następuje trzecia część tej rundy, czyli idąc znów od najtańszej firmy, prezes może powiedzieć, że on chce tą firmę sprzedać. Od tak. On już jej nie chce. To się nazywa przyjazna To jest chyba sprzedaż. najrzadszy z tych trzech występujący proceder. Najrzadsze, ale ma uzasadnienie. Okej. Znaczy, uzasadnienie jest na przykład takie. Moja firma jeszcze w ciągu przykład ci podam. Moja firma jeszcze w przeciągu OR-a miała pociąg, ale nastąpił eksport i już nie ma pociągu. Za chwilę będzie runda giełdowa, więc wszyscy się rzucą na nią jak hieny i zszortują ją do dna, bo ona nie ma pociągu. To nawet nie trzeba się zastanawiać, czy ona pojedzie, czy nie, no bo nie pojedzie. A jeszcze nie daj Boże ma jakąś pożyczkę i nie ma na odsetki, to od razu do likwidacji trafi, nie? No bo tak to zakładałem, że tak, ma pociąg, to pojedzie, zarobi na odsetki, spłaci i będzie dobrze. Zardzewiał mi pociąg, ani nie mam na odsetki, ani nie mam a jeszcze innym dam pieniądze z shortów. Więc to może ja tą firmę sprzedam mojej innej firmie. Póki jeszcze mogę. I jeszcze coś z tego odzyskam. To jest taki przykład, kiedy to się opłaca. Przy czym tu są warunki dokładnie takie same jak przy akwizycji. Ja to za chwilę akurat pokażę, bo to sobie celowo zostawiłem dla przykładu. Tu są warunki takie jak w przypadku akwizycji, z tą różnicą, że jest inna kwota wywoławcza. I teraz mam taki właśnie przypadek. A powiedz mi jeszcze, wszędzie jest tak, że prezes może o 10 tylko podbijać. W likwidacji, akwizycji i tak, tutaj zawsze, prezes... Tak, zawsze. Dobra. Zawsze prezes może podbijać tylko o 10. I tu jest właśnie przykład najbardziej nietrafionego shortu, jaki był. Bo po tym, jak była zlikwidowana firma AA, spróbujmy ją szybko zlikwidować.
Nie pamiętam, kto ją kupił. Ale chyba... już wiem, jak to było. Firma doszła do 150, czyli powiedzmy, ktoś dał 140, to już nieważne kto. Bieżący prezes podbił na 150, bo już na więcej nie mógł, no bo on musi o 10. Wszyscy zobaczyli, że w sumie nikomu nie jest na rękę, żeby tej firmie windować wartość, bo tylko prezes na tym zyskuje, bo mniej z kieszeni dokłada. Więc wszyscy grzecznie spasowali. No i ta firma przejęła. No, czyli było... Nie brała już ten... No i widzisz, tu prezesowi brakło $273 w gotówce, no bo musiał te 3,5 stówy pokryć. No więc musiał coś sprzedać, żeby coś sprzedać za $273. To ja już nie wnikam, co on sprzedał. Powiedzmy, sprzedał tą za 200, tą za 100, pokrył długi. I teraz co się dzieje? Dochodzimy do etapu właśnie przyjaznej sprzedaży. Ta firma jest po 90 na giełdzie i ona nie musi być wcale sprzedawana. Ma dużo pożyczek i tak dalej. Ale to, co istotne, tą firmę shortowali wszyscy, tylko niektórzy bardziej. Jest 5-udziałowa, są jeden short, drugi short i jeszcze 3 shorty. I właściciel tej firmy sprzedał, że on najlepiej na tym wyjdzie, jak on ją sprzeda. Ale poczekaj, wyjaśnij mi coś, bo shortów jest 5, a na markecie leży 1. Aha, czyli ta firma odkupiła te udziały zshortowane, dobra. No słuchaj, jak weźmiesz na plus i na minus, to ci wyjdzie 5. No bo masz 6, 7, 10 minus 5 równa się 5. Ta firma skupiła. Dobra, wszystko Ona się wzięła zgadza. pożyczki, skupiła i tak dalej, nie? Więc tak może być. I teraz zobacz, co się dzieje. Prezes stwierdził, że najlepiej wyjdzie na tym, jak on ją zaoferuje na sprzedaż. W momencie, kiedy firmę, która normalnie jest notowana na giełdzie, czyli ma jakąś swoją wartość, wystawiamy na sprzedaż, wystawiamy jej za jej aktualną wartość giełdową. Jej wartość giełdowa to jest 5 udziałów, bo jest 5-udziałowa, nieważne ile co, jest 5-udziałowa, czyli 5 udziałów po 90, czyli ona jest warta 450. Czyli to się wydaje strasznie dużo, tym bardziej, że ją licytujemy jeszcze z pożyczkami, prawda? No, z pociągiem, ale przede wszystkim z pożyczkami. Ale mechanika gry jest tak skonstruowana, że w momencie, kiedy wystawiamy firmę na sprzedaż, nie wiem, czy to będzie teraz tu widać. Dobrze, bo ja dałem pas, przepraszam, ja chciałem ją sprzedać. Offer to sale. To dalej się licytujemy, zobacz, wywoławcze jest 450, tak? Ale w tym momencie, jeśli dojdzie do sprzedaży, jej wartość giełdowa to jest 90. Więc wszystkie udziały, które są w skarbcu firmy, 6 razy 90 to jest 540, plus te 78, ta firma dostaje. Jak gdyby, znaczy matematycznie to, żeby policzyć, to po prostu tak, jakbyśmy nie płacili za udziały w skarbcu firmy. Ale zgodnie z zasadami, ponieważ ta cena może iść jeszcze dalej w górę, to się mówi tak, że licytujemy od 450, ale w płaceniu, czekaj, nie wiem jak to wyjdzie, ale Mam nadzieję, że będzie widać kalkulator. Ale mamy tak. 6 razy 90 to jest 540. Plus 78 w skarbcu firmy. Czyli licytuję od 450. Przejmę pożyczki, owszem, ale licytuję od 450, ale dostanę 618. Czyli tak naprawdę przejmę pożyczki, ale wyjdę na tym do przodu, minus 450, to ja tak naprawdę na przejęciu zarobię $168. Czyli przejmę 5 pożyczek tą firmą, nie? Przejmę 5 pożyczek, ale zarobię $168, czyli zarobię ponad pożyczkę, plus dostanę pociąg, dostanę stację, plus zrobię strasznie pod górkę innym graczom. Oczywiście. Ale poczekaj, nie do końca rozumiem, bo tak, dostaniesz zwrot w postaci 6 udziałów razy 9540, no ale pożyczki to jest 500. Tak, nie, no to pożyczki przejmę. Nie, ja je mogę przejąć, ja ich nie muszę płacić. Nie musisz płacić, tylko przejąć. Dobra, okej. Dobra. Tu mam 6 pożyczek, to jeszcze 4 jestem w stanie przyjąć.
Jedną byś tak? musiał spłacić. Okej. No, ale tam jestem ponad 100 do przodu. I w tej grze Tak, to się tak właśnie wydarzyło. Powolutku idziemy. Oczywiście nikt poza prezesem nie był zainteresowany tą transakcją, ale prezes, to nawet tam była inna firma, a tu prezes był. A tu prezes jest, Tą firmą chcę no, zakupić. na pewno go było stać, bo Mhm. jakby nie było stać, to by tu nie podpowiedziało. No i on mówi, że bierze. Mhm. I teraz zobacz, co się stało. Niestety to będzie widać głównie tutaj na logu. Zobacz. Firma przejmuje tamtą i Otrzymuję. otrzymujesz Mhm. $618, 5 pożyczek, pociąg i 2 stacje. Mhm. Oczywiście ta firma, ponieważ miała na to pieniądze, natychmiast spłaciła 2 pożyczki z tych 5, a 3 przyjęła. Okej. Czyli cofnęła się na rynku z 245 na 180, no bo to są 3 pożyczki. Z 245 na 180. Fajnie to pokazuje, jak to uderza trochę w nasze firmy, nie? Że ta firma podejmuje się zakupu udziału, ale widać, że ją to kosztuje też coś, nie? Nie tylko pieniądze, ale też właśnie swoją pozycję na giełdzie. Ale teraz zobacz, co się wydarzyło. Po pierwsze, Mhm. te pieniądze zostały wypłacone udziałowcom. Ponieważ Mhm. ten pan miał w tej firmie 3 udziały, to on zwrot za pełne 3 udziały dostał po 90. Nie? Czyli dostał 270 zwrotu. O kurczę. Swoją firmę strasznie osłabił, no bo firma musiała te pożyczki łyknąć i ta firma Mhm. teraz nie wygląda za szczególnie, bo ma 5 pożyczek, Mhm. tylko $23, straciła na wartości, no osłabiła się na pewno, ale on sam z siebie jest na tym 270 do przodu i ma trochę jeden kłopot z mniej. Większy problem jest, że wszyscy, którzy shortowali, muszą te shorty domknąć, jak przy zamykaniu każdej jednej firmy. I o ile tych dwóch pierwszych graczy musiało domknąć tylko po 90, bo to tylko był jeden short. I patrz, Mhm. już tutaj gracz znowu nie ma pieniędzy. Musi sprzedać, jeszcze tylko to mu zostało, to sprzedaje. O tyle tu drugi gracz, który nieszczęśliwie bardziej zaszortował i 3 shorty miał i musi spłacić 270, no to widzisz, jakie tu bo on może sprzedać tylko to swoje ME, on nic więcej już nie ma. Mhm. Ale tylko jedno, bo prezesury sprzedać nie może. Mhm. Więc nawet jeśli sprzeda to jedno ME, to dalej mu grzecznie pisze, że jeszcze mu brakuje 137 i widzisz, jaki jest przycisk. To Mhm. jest konsekwencja nietrafionych shortów. I ja jestem I to bardzo wcale nie mocno. dużo, 3 shorty tylko, nie? Miał. No. I ja jestem prawie pewien, że ta firma została sprzedana właśnie nie dlatego, że on potrzebował tych $270, tylko widział, że jeden gracz już jest bankrutem, a pozostali też są 90 w plecy. Mhm. Czyli widział, że Igor będzie musiał sprzedać jeden udział, żeby to spłacić. Ten pan akurat gotówkę miał, ale też wygląda nieszczególnie, bo mu zostało $75. No i ma jedną firmę, która sobie ma jakieś pociągi, ale ma 9 pożyczek, nie? To też nie wygląda za dobrze. Zresztą ten pan potem na minusie skończył. No i tutaj ratunku nie było dla niego, bo nawet jeśli ten gracz Hawkin by licytował i on by wygrał tą licytację, no to i tak by Nie no, uderzyły shorty im w niego. bardziej byli, czekaj, Tak. im bardziej on by licytował, tym drożej by mocniej. musiał shorty No domykać. właśnie. No. Dlatego ci, którzy shortowali, zdecydowanie nie byli zainteresowani jakąkolwiek licytacją. No akurat tutaj, to ja akurat nie miałem shorta tej firmy, więc, bo ona mi nie podobała się do shortowania. Ale też nie byłem zainteresowany. Natomiast, no widzisz, tutaj gościu sobie osłabił firmę, ale sobie zwrócił 270 i bardzo pod górkę zabił 3 graczom, z czego jednego tak do zera Wyeliminował. wyczyścił. Mhm. Bo tak, tutaj nie powiedzieliśmy, ale w tej grze po prostu gracz, który został zbankrutowany, odchodzi od stołu i gracze Tak. pozostali przyjmują jego. Znaczy, Tak. Nie przyjmują. Po prostu. Podobnie, jak mówisz. Tu bankructwo nie kończy gry. Ten gracz może iść pograć wsiąść do pociągu, czy tam w cośkolwiek innego, bo inni grają dalej. Ale wszystko, co miał,
to będzie tu widać, tylko muszę to nacisnąć. Wszystko, co ten gracz miał, jest do wzięcia. Jeśli firma nie ma prezesa, to trafia do likwidacji. Tylko że to będzie likwidowane w następnej rundzie, bo już tu byliśmy. Idziemy od lewej do prawej, w likwidacji byliśmy, ale w następnej rundzie te firmy są do likwidacji. Co strasznie ucieszyło osoby shortujące firmę ME. Ona była dość mocno zshortowana, jak widzisz. I to były dobre shorty. Bo ona poszła do likwidacji i za ile ona by nie poszła, to na pewno się opłacało. Okej, czyli widząc, co się święci oczywiście po iluś tam partiach, to jest to fajny ratunek w postaci wystawienia, tak jak mówisz, do sprzedaży, bo on może, znaczy on chyba tylko jedną firmę, nie więcej miał firm, mógłby się może wyratować w ten sposób, wystawiając, tak? Tak, a tutaj został już po prostu ugotowany na cacy. Generalnie firmy do przyjaznej sprzedaży wystawiamy z dwóch powodów. Albo wiemy, że to jest ostatni dzwonek, kiedy ta firma jeszcze zipie, bo już nie ma pociągu, bo coś tam, a za chwilę będzie giełda i będziemy mieli podwójne kłopoty, bo dajemy pieniądze innym ze względu na shorty, a jeszcze może się okazać, że w następnej rundzie operacyjnej nie mamy pociągu, wszyscy się cieszą, a my również nie mamy na odsetki. I wtedy ona i to trafi do likwidacji, i to trafi do likwidacji. Nawet jakbyśmy skądś ten pociąg wyszarpnęli, nie? A tak, to jeszcze jakąś tam wartość udziałów wyjmiemy, tylko jakaś inna nasza firma się osłabi. To jest pierwszy przypadek. No drugi można by powiedzieć, w sumie czyli będą trzy. Drugi można by powiedzieć, że tak jak tutaj, to było głównie dlatego, żeby kogoś zbankrutować, bo się dało. I jest jeszcze taki trzeci przypadek, który jest stosowany bardzo rzadko, ale jest stosowany. To jest, jeśli chcemy sobie samemu sprzedać swoją firmę, która jest całkiem dobra, ale wiemy, że jak samemu sobie ją sprzedamy swojej firmie, to ona będzie miała fajną stację i zacznie mieć fajną trasę. Bo ona kupi pociąg od tej drugiej firmy i ona kupi stację od tej drugiej firmy. Czyli tak naprawdę ona się osłabi, bo będzie jakieś tam pożyczki musiała wziąć, nam zapłacić i tak dalej, ale będzie miała lepszą trasę na przyszłość i jeden pociąg To więcej jest na przyszłość. trochę taka droga na skróty, jeśli zrobienie merge'a na skróty, nie? Kiedy wiemy, że być może nie będzie już czasu na kolejną rundę tej konwersji akwizycji, tylko w ten sposób możemy sobie po prostu już tego merge'a tak uciąć, nie? Zrobić. No. Tak, dokładnie tak. To znaczy merge ma jeszcze, zobacz, tą konsekwencję, że firmy muszą być jednakowe. Tak, właśnie pamiętam, że w naszej rozgrywki było tak, że ktoś żałował, że kurczę, no to mam dwójkę, tu mam piątkę, zabrakło mi tej właśnie jednej rundy, żeby je wyrównać ze sobą. A zauważ, że jeśli sprzedasz dwójkę, to masz 100% udziałów, czyli cała kwota z tej sprzedaży trafia ci do kieszeni. I do momentu, dopóki, nawet jeśli ktoś ci się włączy do tej licytacji, to do momentu, dopóki kiedy uważasz, że to ci się opłaca, to podbijasz, a potem mówisz, no w końcu kurde, no ta firma jest warta ileś, ale nie więcej, to ty sobie ją weź, a mi zapłacisz, powiedzmy firma była na rynku, nie wiem, stała powiedzmy na 100, czyli 2 udziały to jest 200, dolicytowałeś do 300, ale mówisz, no dobra, to daj mi te $300 i weź sobie tą firmę, a ja mam czyste $300. No bo mi zapłaciłeś za udziały o wartości udziałów. I dlatego dokonujemy tej przyjaznej sprzedaży. No i jak przejdziemy przez taką całą przyjazną sprzedaż do końca, no to albo następna operacyjna, bo ta była pierwsza, albo giełdowa i tak działamy w kółko aż do warunka końca gry. I tak naprawdę, jeśli chodzi o zasady gry, gadaliśmy strasznie długo, ale to już jest wszystko. Brzmi to przerażająco, ale grałeś, widziałeś i da się to ogarnąć. Pewnie za pierwszym razem nie da się wygrać, ale to brzmi dużo straszniej podczas opowiadania, niż działa to naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, no, dużo dłużej się tłumaczy w ten sposób przez monitor, że tak powiem, niż na żywo, bo nam twoje tłumaczenie zajęło godzinę na stole. Więc to jest. Tak, ale tutaj też dałeś dużo przykładów, co jeszcze fajniej wzbogaciło ten instruktaż. No, jak tłumaczyłem na stole, to na pewno się tak nie meandrowałem po przykładach, ale wydaje mi się, że takie przykłady mogą się przydać. No ale myślę, że mamy komplet zasad. Oczywiście nie opowiadałem pewnych szczegółów takich już niuansowych, czyli
nie opowiadałem bardzo precyzyjnie, jak wygląda proces bankrutowania, tego typu historii, ale to To już chyba to nie można ma sensu doczytać. na No. tym etapie. To można doczytać, a na pewno z taką wiedzą, jaka tu była podana, można śmiało siadać do gry i poza tym, że znać zasady tak wystarczająco, to jeszcze mieć mniej więcej takie blade pojęcie, co warto, a czego nie warto. I o konsekwencjach podejmowanych działań. No i myślę, że na tym chyba możemy skończyć. Chyba, Tak. że myślisz, że o czymś wypadałoby opowiedzieć jeszcze, ale No bo udało nam myślę, się te shorty w sumie wpleść w przykład tak. i teorię, i praktykę, że tak powiem, w instruktaż, więc chyba tyle. Jeśli coś nam się przypomni, albo gracze sobie, czy tam oglądający zażyczą jakichś może dodatkowych informacji, no to postaramy się w komentarzach odpowiedzieć, ewentualnie coś tam może dograć, chociaż no wydaje mi się, że tu jest wszystko przejrzyście opowiedziane, więc No, ja tak właśnie myślę, że jeśli będą takie pytania na 2-3 zdania, to napiszemy nadal pod komentarzami. Jeśli będzie tak. tego dużo i rzeczywiście będzie potrzeba dokrętki, dogrywki i tak dalej, to już na konkretne tematy zaczniemy opowiadać. Wtedy No ja postaram mam się nadzieję, że wgadywać będziemy mogli szykować się do kolejnych tytułów nagrywanych. No zobaczymy jak to się przyjmie. No, jeśli będą jakieś takie bardzo konkretne, szczegółowe przykłady, to najwyżej postaram się taki bardziej miarodajny przykład pokazać, ale staram się tutaj takie najbardziej istotne fragmenty właśnie pokazywać, jak to też na żywo wygląda. No to co? To dziękujemy bardzo za obejrzenie, wysłuchanie. No i zapraszamy do nas na konwenty właśnie, no żeby już od razu przyjść przygotowanym do pierwszej partii. Także dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Irek. I Krzysiek. Hej, hej. Hej, cześć. Dobra, ja już daję stopa. Mhm.